Dzień dobry wieczór. A czemu takie małe? Duże ma być, jak już jest tak. O, proszę bardzo. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o Giallo. O Giallo. Będzie się rzeczywiście dużo Giallo, ależ piękny Strasburger, naprawdę rewelacja, rewelacja. Sam sobie przyznaję nagrodę. Dobrze wiecie, że w tym momencie w cyklu kultowe horrory są omawiane, no powiedzmy thrillery, straszaki, horrory w reżyserii oczywiście Dario Argento. Niedługo je kończymy, bo za jakieś chyba 2 albo 3 tygodnie kończymy. Później wybraliście, że będziemy omawiać serię Hostel, więc dobrze wiecie, że jak się będzie kończył film Dario Argento, to będę czekał na wasze propozycje, bo to wy wyrzucacie rzeczy, które są omawiane w tym cyklu jak najbardziej. Więc może być i będzie super, ale stwierdziłem, że skoro w tym momencie, panie i panowie, my omawiamy sobie Dario Argento, my omawiamy sobie Giallo, no to chyba byłoby idealnym pomysłem zaprosić kogoś, kto na ten temat troszeczkę wie. A z tego, co się orientuje, Łukasz oczywiście z kanału horrorshow.pl, bo o nim oczywiście jak najbardziej jest mowa, no dużo na ten temat wie. Sekundkę mi tutaj coś YouTube piszczy, muszę zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje. Okej, w porządku, tak. No widzicie, YouTube czasami ma takie rzeczy, takie schizy, że lubi sobie coś wymyślić. No ale dobra, już jesteśmy. No i zapytałem Łukasza, czy ma ochotę wejść, pogadać i przedstawić swoje 2000 ulubionych filmów Giallo. On mówi 2000, człowieku, żeby tylko. No ale panie i panowie, nie będę przedłużał, bo widzę, że już ekipa się tutaj bardzo fajna zebrała. Dariusz Tokarczuk, witam cię bardzo serdecznie. Jest Alex, jest Justyna Czerwińska, witam cię bardzo serdecznie, Justyno. Jest Joker, cześć Adaś, fajnie, że wbiłeś. Jason Kruger, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie, że po raz wtóry moja horrorowa koszulka. Cześć Galernik, witam cię bardzo serdecznie, panie i panowie. Same znakomitości dzisiaj widzę, że się pojawia. I jeszcze OMB, patrzcie, i OMB pije wasze zdrówko, dzięki, fajnie, że jest i także dzisiaj ekipa bardzo dobra i jeszcze Sasik dołączył. Panie i panowie, nie będę dużo mówił, bo już w tym momencie wiecie dokładnie, że ja lubię gadać, a poczekam aż pokaże się Łukasz przed wami, mój i nasz ziomal, facet, który o horrorach wie dużo, albo prawie, nie prawie wszystko, bo wszystko wie Rafał z Galerii Horror, a Łukasz, zobaczymy co wie. Panie i panowie, przed wami Łukasz z kanału horrorshow.pl, tylko jak go nie widać. Czemu go nie widać? Teraz go widać. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Siemanko, witam wszystkich, witam tutaj na czacie, same znamienitości. Tak, Giallo jest super, ale wiesz, ja nie jestem jakiś super ekspertem od Giallo. Ja oczywiście lubię, widziałem ich kilkadziesiąt, a powstało kilkaset, więc to jest kropla w morzu. No zobaczymy, co tam wiem, czego nie wiem. Mam nadzieję, że się dogadamy tutaj. Pewnie, że tak. Panie i panowie, jak co tydzień oczywiście nadajemy dzisiaj na wielu platformach, bo jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, LinkedIn, a także na Instagramie, więc dajcie nam znać, skąd oglądacie i oczywiście dla porządku łapa w górę, czy tam serducho, czy tam coś, niech nas algorytmy wiozą, bo to rzeczywiście jest bardzo ważne. Im więcej osób dotrze, tym więcej osób poinformujemy, tym więcej osób będzie wiedziało, krótko mówiąc. Słuchaj Łukasz, tak jak już mówiłem na wstępie, spotkaliśmy się o tym, żeby pogadać o Giallo. I tak tutaj patrzę, ponieważ włączyłem Wikipedię, wpisałem Giallo i jest regułka, w ogóle wam pokażę, regułka jest, jak to się je. Może będzie to punktem wyjścia dla nas. Proszę bardzo, a gdzie my zniknęliśmy? A nas nie ma, my musimy być przecież. O, i jesteśmy, proszę bardzo. Słuchajcie, panie i panowie, według Wikipedii Giallo z włoskiego żółty, popularnie główny w latach 70. i 80., więc wtedy, kiedy większości z was jeszcze na świecie nie było. Nurt we włoskim kinie grozy. Mianem Giallo określa się krwawe kryminały wzorowane po części na tanich powieściach sensacyjnych oraz filmach Alfreda Hitchcocka. Wiadomo, bardzo znany, fajny reżyser. Fabuła Gialli, nie wiem, czy tak się odmienia, ale niech będzie, opiera się głównie na zawikłanej zagadce kryminalnej, brutalnych morderstwach i poszukiwaniu ich sprawcy, w którym często biorą udział przypadkowe osoby, świadkowie działalności zbrodniarza. Częstym znakiem rozpoznawczym Giallo są czarne rękawiczki noszone przez mordercę. No i to rzeczywiście, zwłaszcza u Dario Argento, było widać na zbliżeniach, a gęsto to były właśnie jego ręce. I słuchajcie, dalej, bardzo przepraszam wszystkich, którzy mówią po włosku, bo ja niestety po włosku to co najwyżej spaghetti, ale za pierwszy film Giallo uważa się La ragazza c'è sapore troppo, Mario Bawy. To pewnie jest The Girl Who Knows Too Much z 1963 roku. Reżyser powracał do tej tematyki także w późniejszych produkcjach. Nurtem zajmował się też tacy twórcy jak Dario Argento, Profono Rosso, Lucio Fulci, oczywiście, że tak, Nonsi Sevina Papierino,
Lamberto Bava oczywiście czy Michel Soavi. Filmy giallo często były cenzurowane i zakazane w wielu krajach z uwagi na efekty gore i sceny przemocy. No, oglądając film Dario Argento nie mogę powiedzieć nie. Dziś gatunek ten w zasadzie nie funkcjonuje, został zastąpiony przez swoją amerykańską odmianę slasher. Nazwa giallo żółty pochodzi od żółtego koloru okładek popularnych we Włoszech powieści kryminalnych, czyli można powiedzieć tak zwanych pulp fiction, czy pulp, czy jak tam to zwał, tak zwał. Słuchaj, to na razie wyłączę. Powiedz mi, no bo tutaj jest kilku twórców, tak? Jest napisane, jest podanych kilku twórców, ale zanim przejdziemy do nich, ja chciałem ciebie zapytać. Słuchaj, ciebie chciałem zapytać, po pierwsze, dlaczego? Dlaczego cię interesuje giallo? Co to ma to takiego super ekstra fajnego w sobie, że ty rzeczywiście to chcesz, to lubisz, to oglądasz po prostu? Wiesz co, giallo ma, są dwie warstwy. Jedna jest warstwa fabularna, gdzie te fabuły faktycznie czerpią chociażby z Agaty Christie, z tych pulpowych, jak sam wspomniałeś, powieści, głównie tam z lat 20. To były mocno zagmatwane fabuły kryminalne, gdzie dochodziło do morderstw, jak to w kryminałach bywa, i sprawca morderstw był nieznany. Twórcy mylili tropy, kto jest właśnie odpowiedzialny za te zbrodnie, i to jest jeden punkt, że no po prostu fabuły były ciekawe. A audiowizualna. Po prostu te filmy się świetnie ogląda, brano do nich świetnych super aktorów. To będziemy polimeryzować. No, jakby to powiedział Piotr Bałtroczyk. Ja po prostu bardzo lubię kilku aktorów, którzy we włoskim kinie grozy no po prostu się zadomowili, jak chociażby George Eastman, Ivan Rasimow, Edwidge Fenech. No ale wiesz, to nie są, jeżeli tak w tym momencie, słuchajcie, Łukasz wymienił kilka nazwisk, tak? Powtórz je tak dla proforma. Ivan Rasimow, Edwidge Fenech. Dobrze. Kto z was, kto w tym momencie jest na czacie, kojarzy chociażby jednego z tych aktorów? Proszę tylko napisać tak albo nie. To jest nadużycie, bo generalnie giallo są w Polsce mało znanymi produkcjami, filmami. W ogóle włoskie kino grozy, tak. I to są mega gwiazdy. We Włoszech to zna ich każdy. Więc... Bo wiesz co, już ci powiem, bo ja tak naprawdę muszę się przyznać bez bicia, naprawdę pierwszy rzucam beretem. Z giallo ja się spotkałem dopiero kilka miesięcy temu właśnie, kiedy zacząłem omawiać Dario Argento. Ja do niedawna tak naprawdę myślałem, że Hotel 7 Bram Piekieł, czy jak tam się to nazywa. The Beyond. Tak, The Beyond. Nie będę kichał na razie, ale że to jest giallo, dopiero jak widzowie zaproponowali właśnie, bo to oni wybierają filmy do cyklu kultowe horrory i jak zaproponowali, mówią trylogia matek, może Dario Argento. Ja mówię, okej, a co to jest? No i troszeczkę zacząłem czytać o Dario Argento, no i mówię, a może, że tak powiem, wszystkie, że tak powiem, straszaki, no bo nie wszystkie filmy Dario Argento to wiadomo są horrory czy tam giallo. No i w ten sposób zacząłem i dopiero wtedy trafiłem na tenże podgatunek, tenże nurt można byłoby powiedzieć, bo to chyba tak trzeba by przetłumaczyć i powiem ci, że zakochałem się. No. Ja się na przykład zakochałem w tym, jak Dario Argento pięknie buduje swoje filmy, bo ja uwielbiam, kiedy mamy twórcę i on buduje swój świat, wiesz, Jan Jakub Kolski, David Lynch, David Cronenberg, oni kiedy robią swoje filmy, to jest w ogóle całkowicie odjechane w inny kosmos, masz powiedzmy baśniowo, masz groza, masz to i tamto i to właśnie było u Argento, że oglądasz film i one są po prostu stare, no, oglądasz i ty nie chcesz oglądać, po prostu cieszysz się, jest banan na twarzy, także jest super, ale słuchaj, proszę bardzo, tutaj, żeby nie być gołosłowny, żaden odnośnie tych ludzi, ja nie. Galerian, nie mogę powiedzieć. Tutaj jest Dariusz, znam Edwidge Fenech, proszę bardzo. Nie kojarzę, nie, ja też nie. Tutaj widzę, że no niespecjalnie. Zaraz wrócę do Instagrama, dziękuję bardzo, fajnie, że jesteś, Wiktor, zaraz odniosę się do twojego komentarza. No ale rzeczywiście, co ci tak najbardziej ujęło? Czy to powiedzmy jest ta warstwa wizualna, która no w giallo
jedna rzecz, drodzy widzowie, jak będę mówił o Giallo, to dla mnie są póki co filmy Dario Argento, pozostałych nie znam twórców, ale no bo warstwa w filmach Dario Argento jest bardzo ważna, jest naprawdę bardzo ważna i w wielu z nich, bo nie we wszystkich, jest w intrygujący sposób pokazana. Jak to jest u ciebie? Czy to właśnie ta fabuła zawiła, czy jednak bardziej to, co jest, to, co widzimy? Myślę, że ciężko mówić o Giallo jedno bez drugiego, bo ja widziałem Giallo w wielu twórców, Umberto Lenzi, Lucio Fulci, Sergio Martino, Lamberto Bava, Mario Bava, dziesiątki innych twórców. Tam w zasadzie praktycznie w każdym Giallo jest położony nacisk na ten audiowizualny jakiś, że to nie są produkcyjniaki, to nie są jak slashery amerykańskie, gdzie tylko żeby pokazać, jak morderca eliminuje kolejne ofiary, ale tutaj jest wszystko to wysmakowane właśnie. To są filmy, które dobrze się ogląda, po prostu, są po prostu świetnie nakręcone. Bo ja kiedy zacząłem oglądać filmy Dario Argento, mówię, to nie bardzo wiedziałem, z czym to się je. No, oczywiście zacząłem od Ptaka o kryształowym upierzeniu i pierwsze, co mi się spodobało, i to później Argento kontynuował w kilku kolejnych filmach, że no, oglądamy, jest rzeczywiście jakaś tam, akurat wtedy jest, ktoś tam próbuje kogoś dopaść. Dopiero na końcu się dowiadujemy, że jednak to, co widzieliśmy, to jednak tego nie widzieliśmy, tylko to nam się miało wydawać. I rzeczywiście jest to pięknie zrobione, ale no, filmy są brutalne, to trzeba mu przyznać. Tutaj była mowa o tym, że wiele z nich było cenzurowanych, no i stwierdzono, ok, trzeba to rzeczywiście jakoś ogarnąć, ale wydaje mi się, że strefa wizualna była tylko i wyłącznie przyczynkiem, bo w bardzo wielu filmach, co sobie zdałem sprawę u Dario Argento, czasami jest tak, że idziemy od A do Z, mamy jakąś tam fabułę, niekoniecznie super wyszukaną, a to, co się, dojdziemy jakoś do końca tej fabuły, ale to, co się stanie po drodze, to jest właśnie clue, to jest istotne, i niespecjalnie ta sama fabuła, tylko to, co zrobią bohaterowie, to, co on mi pokaże, tak jak napisane było, te ręce w czarnych rękawiczkach, gdzie u Dario Argento w 9 przypadkach na 10 to były specjalnie jego ręce i on to rzeczywiście wziął. I powiem ci, mnie ujęła rzeczywiście fabuła, która się tutaj no świetnie komponuje, no nie mogę się wypowiadać o innych filmach, bo u mnie to jest rzeczywiście cienko, ale jest rzeczywiście kilku twórców, którzy no robią, albo przynajmniej robili wrażenie, prawda? Tak, jak najbardziej. Tak jak wspominałem, widziałem tych Giallo kilkadziesiąt i dosłownie w każdym przypadku nigdy to nie była prosta fabuła, zawsze była opór zagmatwana, że stawiasz, że zabójcą jest ta osoba czy tamta, a okazuje się na końcu, że że reżyser cały czas robił sobie z ciebie jaja, bo jest ktokolwiek, inny. Tutaj jak potem porozmawiamy sobie o konkretnych przykładach, to tak na przykład było w Zginiesz o północy Lamberto Bavy, że nie wiem, możemy walić spoilery, czy nie możemy? Możemy walić. Bardzo nam przykro, drodzy widzowie, że jeśli nie widzieliście filmu sprzed 40 lat, czy tam 50, no to bardzo nam przykro. Jedziemy, dajemy. Że zabójcą była osoba nosząca maskę na twarzy zupełnie innej osoby, nie? Więc można było zgadywać, domyślać się, a w końcu było, że jak w Scooby-Doo, że zerwana zostaje maska i jednak to jest ktoś inny. No to ja ci powiem, że ten film widziałem, ale dawno temu i nie pamiętam, ale po tym motywie, który teraz właśnie powiedziałeś, sobie przypomniałem, też tytuł się rzucił w uszy. O, proszę bardzo, jaki piękny kufel normalnie. Jedni muszą herbatę, inni mogą chmiel, panie, panowie, czyli to jest chmiel, zdrówko. A ja w ogóle widziałem Zginiesz o północy też pewnie jak ty z 15 lat temu i dosłownie miesiąc temu na festiwalu filmowym w Gdańsku, w Gdyni, tam gdzie jest stocznia. Gdziekolwiek. Na Oktopusie, bo został zaproszony Lamberto Bava w ogóle jako gość. Proszę. I jednym z filmów właśnie puszczanych z prelekcją oczywiście Lamberto Bavy, tam rozmówcą z nim był Rafał Boguta, w ogóle nie wiem, czy kojarzysz ziomka. Nie. On w internecie jest jako Bujo Omega. To jest gość, który prawdopodobnie
w Polsce ma największą kolekcję horrorów włoskich. No i podejrzewam, że jedną z największych w Europie, ziomeczek. No i właśnie, i mogłem obejrzeć razem z reżyserem. Reżyser mówił, że sam nie widział tego filmu 40 lat. Wow. No, super giallo, tyle mogę powiedzieć. No to właśnie sprawdzam sobie na filmie, to jest film z 86 roku. Słuchaj, zmartwię cię, ale jak ja ten film widziałem, to zapewne to było w czasie jeszcze dawno zapomnianych VHS-ów. Tak, panie i panowie, taki stary jestem, że pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie i pamiętam, co to było VHS. Więc rzeczywiście było, no szkoda, bo te filmy nie są do obejrzenia wszędzie. Ja pamiętam, że kiedy omawiałem Dario Argento, to szukałem filmu i teraz oczywiście mi wyszło z głowy, ale Syndrom Stendhala. Stendhal. Dorwałem go tylko i wyłącznie po włosku, a niestety mój włoski jest, patrzcie, i ta łajza to ma normalnie. Dziękuję bardzo. No, widzicie, Dario Argento ma u mnie specjalny kącik o tutaj. Widzę, że Dario Argento zajmuje takie miejsce u ciebie jak u mnie bracia Marx, no ale to w porządku, każdy ma wiadomo swój konik. No i akurat tego jeszcze filmu nie widziałem, bo nie udało mi się znaleźć, znalazłem na włoskim VOD, no ale niestety mój włoski, jak już mówiłem wcześniej, to pizza, co najwyżej spaghetti, nawet pewnie znając się Juventus Turyn źle wymawiam, no ale to już inna. Spaghetti, pan jest Włochem. Spaghetti, trzeba jeszcze gestykulować, co nie? Tam mio dio i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Tutaj Wiktor Studio pisze na Instagramie: dobry wieczór panowie, dzisiaj wyjątkowo nie jestem na czacie, na YouTubie, ale wracam właśnie z kina z Substancji. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Nie? Już? Widziałem, ale na razie nie będę mówił, bo recenzja dopiero jutro, ale w najgorszym wypadku pojutrze, więc nie chcę nic widzom zdradzać. To ja tylko dodam, że u mnie recenzja jutro, a w najgorszym wypadku pojutrze. Tak samo jak u mnie. Panie i panowie, dawno nie widziana w dobrym filmie Demi Moore, She is back. Tak można byłoby to rzeczywiście powiedzieć. Okej, w tym momencie już możecie zacząć, jeżeli macie zadawać pytania Łukaszowi, będziemy tutaj go zaraz torturować i dowiadywać się więcej. Słuchaj, bo obserwuję też twojego Instagrama, no i ja, tak jak mówiłem ci poza antenią, jak to bardzo ładnie mówi Piotr Bałtroczyk, byłeś jakiś czas temu w pewnym pięknym sklepie, który jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny dla giallo. Czy możesz wyjaśnić widzom, o co chodzi i jaki to sklep? Tak, to się wydarzyło we Włoszech, w Rzymie. W zasadzie to z moją konkubiną specjalnie tam pojechaliśmy, żeby wiadomo, popróbować spaghetti, winko, Koloseum, nic ciekawego, przereklamowany opór. W każdym razie w centrum Rzymu jest sklep, który się nazywa Profondo Rosso, czyli głęboka czerwień po polsku, od tytułu filmu Dario Argento. I to jest sklep założony właśnie przez Dario Argento i jego współpracownika Luigi Cozziego. Cozzi jest trochę mniej znany, on nakręcił tam ze 2-3 horrory. Panowie razem założyli sklep z horrorami, gdzie można kupić filmy, koszulki, figurki, książki, a w podziemiu jest mini horrorowe muzeum z tymi props. Rekwizytami. Z rekwizytami z filmów obu panów. I no, dla mnie to był od lat taki punkt, żeby pojechać, zobaczyć. Jak stałem, to mi się ręce trzęsły przed tym sklepem. I akurat tak się zdarzyło, że Luigi Cozzi był za kasą, więc pogadaliśmy sobie. Oczywiście wziąłem autografy na książki, które kupiłem, bo wykupiłem 5 z 6 książek, które on napisał. Do tej pory się zastanawiam, czemu nie wziąłem 6, co jest ze mną nie tak. Ale... Ale no co taki normalny jesteś, czy coś, o co chodzi? Nie, zupełnie, a wiesz co to była za książka, której nie wziąłem? Czemu ja to zrobiłem, nie? No dawaj. Jak powstawało Profondo Rosso? Nie wziąłem, nie wiem czemu. Panie i panowie, naszym gościem dzisiaj był Łukasz, dziękuję bardzo, przez swoją głupotę został wyrzucony z odcinka i już go nie ma. Stary, no jak mogłeś, no to wiesz, nie, no wiesz co? Tak jakby, nie wiem, pojechać do, no nie wiem,
do domu Wesa Cravena i nie kupić książki Jak napisałem Koszmar z ulicy Wiązów i czy Freddy Krueger rzeczywiście był taki, jaki był. Udaru dostałem może, ale wiesz, to jest powód, żeby wrócić, nie? Bo generalnie Rzym tak nam się podobał z konkubiną, że wiesz, tam byliśmy 4 dni, to za mało, nie? To jest po prostu super miasto, wiadomo, byli, nie wiem, czy można mówić, faszystami, więc nikt ich nie zbombardował. Algorytm, nie słuchaj. Dobra, więc całe miasto to jest po prostu, wiesz, starówka, która ma 2000 lat. Super miasto, więc lada moment tylko będą tanie bilety, to dalej śmigamy i dokupię tą książkę. Tym bardziej, że tutaj może już spoiler mały, wiesz, że wydaje książkę zaraz o zakazanych horrorach w Wielkiej Brytanii. Wiem i sobie o tym za chwilę pogadamy. To właśnie, to też już mały spoiler, zacząłem pisać drugą część. No właśnie, jeszcze pierwsza nie wyszła, już drugą piszę i właśnie w dwójce jest chociażby Suspiria, bo była zakazana w UK. I Deep Red też, Profondo Rosso też było zakazane, więc jak znalazł byłaby ta książka, której nie kupiłem. Wiesz, w Wielkiej Brytanii wiele filmów było zakazanych. Ja mieszkam w Irlandii, której rynek, że tak powiem, filmowy nie istnieje w ten sposób, że jeżeli ktoś na przykład kupuje prawa do rozpowszechniania na Wielką Brytanię, to od razu dostaje w prezencie Irlandię, tak? Bo to jest mały kraj. No powiem tylko w ten sposób, że sprawdzaliśmy jakiś czas temu wielkościowo, powierzchniowo Irlandia w Polsce mieści się 5,5 raza, panie i panowie. Więc także dobrze wiecie. Irlandia w Polsce. Irlandia w Polsce, tak. 5,5 Irlandii, malutka tutaj tak naprawdę. Jak ja mówię Irlandczykom, że w województwie mazowieckim żyje tam ileś milionów ludzi, to oni nie może być, przecież w Irlandii jest tam chyba teraz 7. Tyle na świecie nie ma. Normalnie ile? I tak dalej. Nie? Ja jej mówię, bo ja z Tarnowa jestem, i mówię, słuchajcie, Tarnów nie jest jakimś metropolią w Polsce, to zaledwie jakieś tam 100 000 ludzi. Oni ile? Ja mówię, tak, ale to jest jakieś tam 25 czy 28 miasto w Polsce pod względem ludności. W Warszawie jest tyle, no ale mniejsza o większość. W każdym razie tutaj nawet do dzisiaj, z tego co pamiętam, nawet Ostatnie Kuszenie Chrystusa Martina Scorsese jest zakazane, bo to wiesz, gdzieś tam było wrzucone i tego nie odnawiają. I to rzeczywiście jest bardzo takie trochę masakra. Purytańskie, jakoś tak wyszło. Słuchaj, jest pytanie do ciebie zaraz tutaj od Dariusza. Podobno są prowadzone wycieczki we Włoszech po miejscach, w których kręcono sceny z filmów giallo. Czy uczestniczyłeś w takowej? Wiesz co, generalnie ekstra rzecz mi sprzedałeś, żeby coś takiego znaleźć. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale... Łukasz po odcinku Ryanair. No, żebyś wiedział, nie, to super protip. Ja generalnie jeżdżąc w jakiekolwiek miejsce na świecie, sprawdzam, co jest tam horrorowego. Jest taka strona Atlas Obscura, ona się nazywa dokładnie, gdzie właśnie to jest miejsca przyjazne Gotom. Nie? Proszę bardzo. I zawsze sprawdzam, ale też prowadzę własny research. I tak, oczywiście sprawdzałem, gdzie w Rzymie były kręcone horrory, czy właśnie giallo. No i łaziłem do tych miejscówek. Nie zwiedziłem wszystkiego. Przy kolejnym tripie jeszcze resztę odwiedzę. Ale fajnie, że napisałeś, że coś takiego jest, ogarnę. To mi się wydaje też, że jeszcze troszkę nawiązując do tego, to jest świetny pomysł na turystykę, wiesz, że w tym momencie no, my wiemy, no bo tak naprawdę Dario Argento większość filmów albo kręcił w Rzymie, albo w Turynie. No tam to, co się działo w Ameryce, tak naprawdę nie liczę, bo to jest znikomy powiedzmy procent, jeżeli nie promil, pozostając w temacie troszeczkę, no ale to jest genialna sprawa, wiesz, wbijasz i naprawdę mówi ci, proszę bardzo, tutaj w tej galerii tutaj kręciliśmy Ptaka Kryształowym, tu było kręcone to i w tym momencie ty czujesz się, a dodatkowo oczywiście to jest kasa dla nich, a przy okazji można sobie kupić pamiątki, można sobie kupić 6 książek z 6. Take my money, nie, wiesz. Take my money and shut up. Można posłuchać o horrorach i jeszcze, wiesz, ciekawostki od Zajawkowicza, który cię oprowadza, to proszę bardzo, nie, ja nie mam z tym problemu. Pewnie, że tak. Panie i panowie, tylko przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy sobie o giallo, czym ono było. Naszym gościem jest Łukasz z kanału horrorshow.pl, więc spokojnie, jeżeli lubicie takie rzeczy, w opisie jest link do jego kanału, możecie dać subę, dać łapę w górę, w bok, z karata, co tam lubicie. Na pewno się Łukasz nie obrazi, więc o tym będziemy sobie dzisiaj gadali. Słuchajcie, my o tym gadamy, ale
Nie uwierzylibyście, o czym gadaliśmy wcześniej, także nie powiem. Łukasz, ja im nie powiem, że wcześniej gadaliśmy o serialu Przyjaciele, że lubisz i że ja lubię, także wiesz, bo my twardziele jesteśmy, to nie ma takiej możliwości. Siara. Dobra, pytanie jest od Jurka. Jak się rozpoczęła twoja przygoda z Giallo? Oglądały się VHS-y, na przykład ktoś pokazał ci i czy się podobało? Jak to było? Czy ty jeszcze w ogóle, bo ty jesteś dużo młodszy ode mnie, ty nie wyglądasz, jakbyś znał VHS-y, żebyś pamiętał. No co, zgłupiałeś? Który rocznik? 8,5. To młodszy jesteś, no dobrze, ale pamiętasz VHS-y. A to się dobrze trzymasz w takim razie. Dobrze się konserwuje. Tutaj no, parafrazując Misia, ja tutaj piję taką wodę na myszach brązową, wiesz, to ona dobra jest. Dobrze. Ja oczywiście VHS jak najbardziej. Kurczę, no miałem osiedlową wypożyczalnię, trzaskałem horrory jak zły. Pamiętam do tej pory Doktor Chichot, Kleszcze. Kleszcze. Oprócz tego filmy Ślimaki. science fiction, jasne, super okładka. Filmy science fiction o cyborgach bardzo lubiłem. Jakieś tam TC 2000 albo Cyborg Cup. Bolo Young Mataja. No ale w Giallo u nas w ogóle było jakiekolwiek na VHS-ach? Wydaje mi się, że nie bardzo, no wiesz, można było tam jakieś podciągnąć filmy, co nie, ja wiem, że swojego czasu było dużo włoskich filmów, właśnie włoskich horrorów, zwłaszcza westernów i nie chodzi mi tutaj o spaghetti westerny, ale pamiętam właśnie kilka z takim bezczelnym dubbingiem oczywiście, bo to jak udary Ardyta, ten dubbing jest koszmarny, ale wiesz co, ja sobie nie przypomnę, słuchajcie, bo tutaj akurat widzę po tym, kto pisze, z kilku moich stałych widzów, dajcie znać, czy było wam dane w czasach powiedzmy VHS-owych, tam powiedzmy lata 80., 90., czy było u was w wypożyczalni wideo jakieś właśnie włoskie straszaki, czy można było to dorwać, czy raczej to był no naprawdę zakazany przedmiot i tego nie było po prostu i raczej jak wchodziliście, to tam była zabójcza broń i tak dalej, i tak dalej. Może to na pewno... Dam ci na duży ekran, żeby było widać, ale ciebie, a nie siebie. The Washing Machine to nie do końca jest, to w zasadzie w ogóle nie jest giallo, tylko włoski thriller. W Polsce on się nazywa Krwawe pranie i on właśnie był na VHS. Ale świetne wydanie. Tak, bo właśnie przypomina pralkę. I słuchaj, tutaj grała Katarzyna Figura. Proszę bardzo, w ogóle pani w tym Kasia. filmie włoskim. Tak, i jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym filmie, to właśnie ten Rafał Boguta, wspomniany Bujo Omega, on prowadzi z gościem od bloga Savage Cinema, też pasjonata horrorów, audycje w którymś polskim radiu, to wszystko jest w internecie do przesłuchania, All the Colors of the Dark, czyli wszystkie kolory ciemności, i w ostatnim właśnie odcinku rozmawiali o tym filmie i chyba Kasi Figurę w ogóle zaprosili do tego odcinka, więc rzućcie na to okiem. Ciekawostka. Pięknie, no to rzeczywiście coś się dzieje, bardzo fajnie. Łukasz, subujesz, no i bardzo dobrze, bo jak subujesz, znaczy, że lubisz takie materiały. Zawsze wam mówię, jeżeli lubicie jakiś kanał, dajcie suba, one się tak naprawdę nie liczą się dla nas jako dla youtuberów i dla YouTube'a. Oczywiście to mówiąc, potem nam YouTube wrzuca, patrzcie, MrBeast ma tyle, no ale rzeczywiście to jakoś tam łechcze rzeczywiście nasze ego. Tutaj patrzymy, bo rzeczywiście jest kilka pytań. Aha, Jurek pisze jeszcze do tego, czy były filmy w wypożyczalniach. Były takie filmy w liczbie paru sztuk, ale generalnie włoskiego kina tak nie było. No niespecjalnie, jeżeli już coś chciałeś dostać, to pewnie to było bardziej kino, no powiedzmy głównego nurtu, tak? Sofia Loren, Marcello Mastroianni i tak dalej, ale to akurat nie o takim kinie dzisiaj mówimy. Cześć Kasiu, witam cię bardzo serdecznie, my również pozdrawiamy Kielce, no bo pewnie, że tak. Nasz ziomal, czyli Marek Morus przecież jest z KSM-u. Słuchajcie, patrzymy, Joanna pisze, jaki jest najbardziej estetyczny horror giallo, jaki znacie? Grubo. Co byś powiedział? Wiesz co, aż tutaj nawet, ja jestem Dario Argento. Dario Argento, więc w ten sposób, ale chyba powiem, że to byłby ten pierwszy, który widziałem, wiesz, czyli tak o kryształowym upierzeniu mi się wydaje, bo ja to też podchodzę, wiadomo, że wspomnieliśmy wcześniej, że
że powiedzmy te filmy giallo zostały wyparte przez slashery. Na przykład kiedy omawiam w cyklu kultowe horrory, właśnie slashery, jakiś powiedzmy widzowie wybiorą, omów Piątek 13, to jadę wszystkie te filmy pod rząd, wiesz, i no wiadomo, że ten pierwszy zapamiętujesz najlepiej, potem Piątek 13 jest koszmarny, no ale dobrze, nie o to chodziło. Pierwszy raz spotkałem się z Dario Argento i pierwszy raz miałem możliwość zobaczyć, jak to się je, wiesz, nie znałem jeszcze zasad tych jego filmu, tego świata, więc kiedy na przykład oglądałem już kolejny film i tam na przykład coś mi tam mówi, czy to mi rzeczywiście umknęło, czy tutaj w odbiciu coś tam było, czy to było lustro, czy to może była, i to naprawdę robiło taką robotę, że rzeczywiście ja bym powiedział, że najbardziej mi się spodobało właśnie Ptak o kryształowym upierzeniu. Nie, przepraszam bardzo, nie będę próbował po włosku powiedzieć, bo to nie ma to bardzo sensu. Plum di cristallo? Jakoś... Lucelle della Piume di Cristallo. Ale sobie nie Das Geheimnis der Schwarzen Haschen. Nie mów po nazistowsku nic, tylko... Akurat tak mi rzuca Wikipedia, bo specjalnie cały czas jestem na tej stronie naszego giallo. I tak, to byłoby dla mnie byłby ten film. W ogóle tak jak bardzo często jest przy nowych twórcach, pierwsze kilka mi się najbardziej podobały, bo muszę powiedzieć, że i Kot w 9 ogonach i Głęboka czerwień, jak najbardziej Odgłosy, Inferno, tak, jeszcze było dobrze, no potem już było różnie rzeczywiście, a te ostatnie filmy, powiem wam, drodzy widzowie, w ten sposób, kiedy będę omawiał za 2 tygodnie Draculę 3D, to będzie to jedna z bluzganych recenzji, bo po prostu tego filmu to się nie dało oglądać, no ale to już dobrze wiecie. No dobrze, ale odbijam pytanie Joanny do ciebie. Jaki jest twój najbardziej estetyczny horror giallo, jaki znasz? Znaczy, to ja mogę się zgodzić z tobą, że Ptak o kryształowym upierzeniu jest bardzo estetyczny, chociaż tam nie ma jeszcze tego pierwiastka jakiegoś takiego, wiesz, art house'u, bo w późniejszych filmach Argento tak bywało. Nie wiem, pewnie może Profondo Rosso właśnie tam już trochę bardziej popłynął, chociaż to i tak Argento się w filmach swoich giallo jednak trochę hamował, nie? Bo wiesz, Suspiria, która nie jest filmem giallo, jest po prostu rasowym horrorem, ona jest fenomenalna. Suspiria jest genialna. Audiowizualnie. Jej sequel, czyli Inferno, no czaszka wybucha, jak to jest wszystko zaprezentowane. A w giallo on się jednak trochę hamował, chociaż wizualnie, to ja wiem, że powiem niepopularną opinię, że jeden z moich jego ulubionych filmów, także giallo, to była Tenebrae, czyli Ciemności z 1983 roku. Proszę. Tak, wiem, że niepopularne, ale tam jakby to jest apogeum. Apogeum po prostu skondensowany, raz, że giallo, dwa, że Argento. Aż nawet sprawdzę, bo ja oczywiście to wszystko robiłem Ciemności. Ja to mam po prostu, musiało mi Tenebrae. No ja też rzeczywiście dam bardzo dobrą ocenę, także... Ile dałeś? 7. 7 na 10. No to solidnie. Także że rzeczywiście dobrze to jakoś wszystko wchodzi. No ale zgadza się, to akurat przy okazji twórczości Dario Argento nie można powiedzieć, że przynajmniej do momentu, według mnie przynajmniej do momentu, kiedy nie wyjechał do USA, te filmy były dobre, fajne, ciekawe, no ale to wiadomo troszeczkę inaczej to wyglądało. I tutaj Lucard napisał świetna muzyka Goblinów, o czym nie można zapominać, bo no powiedzmy 1/3 klimatu filmów Argento to jednak jest Claudio Simonetti i jego trupa. Genialna. Mnie zaskoczyło, ponieważ kiedy, jak mówię, pierwszy raz oglądałem, no to muzyka swoje i obraz swoje i one w ogóle nie pasują. Jakbyś tak oglądał osobno, ale nagle dostajesz to wszystko razem i to tak genialnie pasuje, proszę bardzo. Tak. To Claudio Simonetti właśnie z trubadurami. I masz 100% racji, że ta muzyka całkowicie nie pasuje. Ona sobie wyrzuca na pierwszy plan, właśnie niektórych to odrzuca, nie? A to jest właśnie ta zajebista poetyka włoskich horrorów, że coś teoretycznie do siebie nie pasuje, a jednak w jakiś tam sposób współgra. Uwielbiam. A widzisz, moją przewagą, że tak powiem, nad
oglądając to w domu, nad oglądaniem w kinie było akurat, że no wiadomo, ja te filmy akurat oglądałem w miarę późno, więc ażeby moi domownicy się nie pobudzili, oglądałem film i słuchałem go oczywiście na słuchawkach. Akurat mam takie właśnie mniej więcej poważne słuchawki jak ty, więc to rzeczywiście jak odpaliło się na słuchawkach, to po prostu rewelacyjnie brzmiało i mówię, a ja akurat lubię metal tam gdzieś powiedzmy od 18-19 lat słucham muzyki metalowej. Iron Maiden jak najbardziej rządzi i niedługo najprawdopodobniej na koncert się wybiorę. Grał u nas w przyszłym roku i sobie już nie odpuszczę. No właśnie to samo w Irlandii grałem w przyszłym roku, a że widziałem ich dopiero 3 albo 4 razy, to trzeba jeszcze zobaczyć, a w tym roku nie tak dawno przed wakacjami mi się udało zobaczyć Rammsteina. Także też było bardzo dobrze, bo to dopiero drugi raz ich widziałem. Więc rzeczywiście i ta muzyka, no i to właśnie jest niesamowite, bo ja tak oglądając to mówię, od razu miałem wrażenie, wiesz, z teledyskiem, bo często gęsto jest tak, że teledysk powiedzmy ma swoją muzykę, a obraz ma swoją historię, tam się gdzieś dzieje, ale to rzeczywiście współgra i to rzeczywiście tworzy niesamowity klimat. I tak samo było u Argento, że zacząłem oglądać i nagle wjeżdża jakiś metal i mówię, co to jest, nie pasuje. Fenomena. Nagle mija 30 sekund i aha, jest dobrze, jest pięknie i to rzeczywiście wszystko tak współgra. Później oczywiście to było trochę zmienione, bo na przykład w późniejszych filmach tam pamiętam, że jedna z wytwórni, która produkowała, zabroniła mu, że nie chcieli jakąś inną muzykę, że to było bardziej mainstreamowe, żeby mogli to bardziej puścić w kinie. No i tam musiał Argento się właśnie zgodzić, no i to już był widać jego, że tak powiem, upadek, jeżeli chodzi o jakość, że tak powiem, produkcji, bo to no nie było. O których filmach mówisz, od którego roku? Mówisz o tych nowych? Już ci powiem w tym momencie, muszę nawet sobie Laterza Madre, tak? Sprawdzić. Przypominam, że Syndromu Stendala nie widziałem. To ciągle jest całkiem spoko film. Tak, Upiór w operze, to już było takie sobie. Chodzi mi o ten film, na pewno będziesz pamiętał tytuł, który on współtworzył razem z George'em Romero. A to mówisz o Dawn of the Dead? Nie. To był taki dyptyk, wiesz, taki podwójny film, który tam miał być 4 reżyserów. Ja tutaj zaraz znajdę oczywiście. Widzowie na czacie, jeżeli wiecie, to przypomnijcie nam, o który film chodzi. Miało być 4 reżyserów, ale się po prostu nie złożyło w końcu i akurat wyszło inaczej. Nie w ten, tylko reżyser. Proszę bardzo, już tutaj sprawdzam. I akurat on zrobił film. I już mam, proszę bardzo. To będą najprawdopodobniej Oczy. Tak, Oczy szatana. Oczy diabole. Tak, jakoś tak się. Due Oczy diabolici, czy jakoś tak, no nie wiem, w każdym razie. Przyjemny 80sowy horror. No akurat, wiesz co, oczy nie były najgorsze, bo Oczy dałem powiedzmy 6/10, czyli polecany ciągle przeze mnie. Harvey Keitel bardzo dziwny, naprawdę bardzo, bardzo dziwny, ale tam w ogóle miało być 4 twórców, ale akurat coś nie wyszło i nie będziemy się teraz zagłębiać w to, bo akurat nie. Ale zgadza się, muzyka świetna, muzyka jest genialna i to sprawia, że to jest coś pięknego. No ale słuchaj, zagaiłeś wcześniej troszeczkę o twojej książce. Mógłbyś powiedzieć coś więcej naszym widzom na ten temat? Tak, w Wielkiej Brytanii w latach 80. powstała lista zakazanych filmów. O ile filmy dystrybuowane kinowo musiały przejść certyfikowanie wiekowe, czy nadawanie, tak, od którego roku życia można obejrzeć, tak, gdy weszły odtwarzacze wideo, czyli VHS, nie było takich certyfikatów i to generalnie jest dość pokrętna i przewrotna i super historia, o której właśnie piszę w mojej książce. I to jest po prostu indeks filmów zakazanych. 95% to są oczywiście horrory. I o tym jest ta książka. Bardzo polecam, jeżeli ktoś interesuje się kinem, filmami. Ona jest lekka przede wszystkim, to nie jest żaden akademicki żargon, tylko po prostu książka od ziomka dla ziomków. I ona w przeciągu 2, może 3 tygodni ukaże się, że będzie kupno. Dla każdego wystarczy 500 sztuk, wychodzi na dzień dobry. Książka będzie wydana od razu kolekcjonersko. Kolorowy środek, mnóstwo screenów, twarda oprawa. No, to jest coś, co sam bym kupił. To nie jest lipa.
Tak więc, panie i panowie, widzicie? Słuchaj, a może się od razu umówimy, że kiedy ta książka już wyjdzie, możliwe, że, bo ty mówisz, że 2-3 tygodnie będzie końcówka października, możliwe, że powiedzmy listopad, grudzień, umówimy się tutaj na taką rozmowę na temat tej książki, pogadamy trochę o niej. Nie ma problemu. Słuchaj, ona będzie dostępna w sprzedaży u ciebie tam powiedzmy bezpośrednio, czy w jakiś sklep wrzucasz, czy jak to będzie? Będzie dostępna przez sklep internetowy. W tym momencie jeszcze nie chcę zdradzać adresu tego sklepu. No, zapraszam do siebie na fanpage horrorshow.pl czy na Instagrama horrorshow.pl. No na pewno to będę do zainteresowanych, informacja dotrze, gdzie można ją dostać. A słuchaj, czy mogę pokazać okładkę? No jaka, wrzucaj. To proszę bardzo, panie i panowie, to jest z Instagramu Łukasza, także jeżeli macie ochotę, to możecie tam mu dać, tam się daje polubienie bodajże, obserwacji, proszę bardzo. Video Nastis, zakazane filmy, Łukasz Kareś, także możecie spokojnie wbić, jak widzicie, bardzo fajne wydanie, twarda oprawa, także nic tylko zaszaleć i Okładka jest sztos. No. Jest genialna. Właśnie jak wrzuciłeś, to mówię po prostu coś pięknego. Coś mi się podoba, no ale to w ogóle powinienem, a ja bardzo mało tego robię, powinienem to polubić, ale niestety jestem taka pierdoła, że ja więcej. Ostatnio, wiesz, też byłem na kanale, który sobie oglądam ostatnio, nazywa się Borsuk TV Gry, że tak powiem, i wrzuciłem jakiś komentarz, mówi, stary, o Marcin, tutaj jestem, tu jestem od kilku tygodni, tylko akurat ja tak oglądam, że niespecjalnie komentuję. Nie wynurzasz się. No tak, no wiesz, akurat czasami to przeszkadza, więc spokojnie, więc jak najbardziej można. Tutaj jest pytanie od Darka, czy będzie można prosić autograf? Dobra, to już mówię tak, będzie spotkanie autorskie w Warszawie, no niestety, w Warszawie będzie to na fanpage'u na pewno udostępnię kiedy, co, gdzie i jak. No i mnie można generalnie dorwać na horrorowych jakichś spędach, tak, czyli będę na przykład we wtorek na najgorszych filmach świata w kinie Muranów u Jacka Rokosza, który też jest patronem medialnym tej książki. Będę na Splat Film Festival. Czyli spotkasz się z Artem? A tak, art będzie 6 października, bo to jest before przed Splatem i oczywiście jestem, ten Rafał z galerii, już jesteśmy dogadani, że piwko trzeba tam strzelić. No widzisz. No tak, to generalnie staram się być wszędzie, gdzie są horrorowe atrakcje, no ja tym żyję. Wczoraj byłem pod Warszawą właśnie z konkubiną i koleżaneczką w labirynt w polu kukurydzy, z którego wyskakują postaci z horrorów z piłami mechanicznymi. Brzmi cieciowsko, było ekstra, polecam, to się nazywa chyba Zielony Labirynt czy coś takiego, jak ktoś lubi mocne wrażenia, to tak. No i rzeczywiście bardzo dobrze, super świetnie. Ja już sprawdzałem oczywiście, czy art będzie może w Irlandii przy okazji, myślę, może jakiś IMAX w Dublinie. Stary, zapomnij, co ty, Irlandia. Stary, tutaj tego świata. Tutaj jeszcze nawet Maxa nie ma, stary, bo tutaj nie ma Maxa, bo brytyjski Sky ma umowę właśnie z Warner Brothers i dopiero, ale już jest postęp, się okazało, że najprawdopodobniej w 2027 Max wejdzie do Irlandii, także będę mógł sobie spokojnie oglądać. Nie to, że myślałem, że ta Wielka Brytania to Ameryka, a ty mówisz, że to jest takie... Wiesz, co chodzi w tym momencie tak naprawdę o umowy, bo na przykład jak popatrzysz, to Sky na przykład ma Wielką Brytanię, ma Irlandię, ma Włochy, Francję, Niemcy, bodajże Hiszpanię, więc to jest wielki rynek dla nich, więc lepiej, że to akurat im tak wchodzi niż inaczej. Tutaj jeszcze pytanie jest od Jurka. Jak ludzie odnoszą się do oglądania przez ciebie giallo? Bo ludzie uważają, że tego typu filmy są bardzo krwawe i ohydne i tylko z wyrole to oglądają, a to nieprawda. Ja tak jeszcze do tego dodam, że kiedyś widziałem takiego fajnego mema, że przez naukowców, jeżeli oglądasz horrory i po nich idziesz spokojnie spać i śpisz jak niemowlę, to znaczy, że jesteś psychopatą. Czyli witam w klubie, dziękuję bardzo. Ale się zgadza. Odnieś się do pytania Jurka. Jak ty do tego podchodzisz? Wiesz co, ja generalnie nie uważam, żeby giallo było jakieś przesadnie krwawe. Oczywiście krew i brutalność to jest jeden z wyznaczników, po prostu, może nie wyznaczników, ale no, towarzyszy temu nurtowi filmowemu, ale nie uważam, żeby ta brutalność była tam aż tak przesadzona. Ona jest środkiem
nie celem, bo oczywiście bywają filmy gore, gdzie tylko chodzi o brutalność, o flaki, odcięte kończyny. A wracając do clou pytania, jak ludzie odnoszą się, kropka. Mam to gdzieś. I bardzo dobrze. No ja też tak wychodzę z takiego założenia, że wiesz, że nie ma co się stresować, że no dobra, jeżeli bym nagle, nie wiem, pewnie zaczął oglądać komedie romantyczne, no to bym się pewnie mógł zdziwić, no ale to też wiadomo, to mówię o sobie, bo na przykład może być tak, że ktoś uwielbia i w porządku, nie ma sprawy, nawet jeżeli popatrzycie panie i panowie na YouTube'a, to w tym momencie popatrzcie, jest Łukasz, jest dopiero co był Galerian, był OMB, no są kanały stricte właśnie pod kino grozy, ale są też kanały, które zajmują się tylko komediami, tylko westernami, tylko No Gwiezdnymi proszę. Wojnami i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego coś miłego i tak naprawdę jeżeli wiesz, no, kogoś to, słuchajcie, to tak jakbyście powiedzieli, a co ludzie mówią na to, że masz zielone włosy, a co ludzie mówią na to, że słuchasz ich troje, a co ludzie mówią na to, że oglądasz serial Przyjaciele i to ci się podoba. Niech spadają, jak im się to nie podoba. Dziękuję bardzo. O, proszę bardzo, Katarzyna dołączyła. To ja jestem psychopatka, ale to już od dawna wiem. No oczywiście, że tam już wszyscy wiemy. Pytanie jeszcze od Nikoska. Kiedy będziesz na Fame MMA? A z kim mam się lać? No nie wiem, tak patrzę na to, kto tutaj jest, to chyba z Galerianem pewnie byście się mogli pokłócić, że powiedzmy on lubi... Galerianę to ja mogę ewentualnie... A ty byś powiedział, że nie, bo ty lubisz, bo Jasona albo Chucky na przykład byś powiedział. Z Rafałem to mogę się na ten... Fame MMA wątroby. No. Słuchaj, pytanie jest od Jokera. Czy grałeś kiedyś w Duma? Jestem fanem gier FPS i to nie, no oczywiście no, w jedynkę, dwójkę, tam w trójkę, tam chyba czwórka mnie ominęła, teraz te dwie ostatnie najnowsze części grałem, uwielbiam, ja w ogóle lubię FPS-y, tylko że ja nie mam na to kompletnie czasu już na gry. Stary, ja wstaję o 7 rano, wiem, że to dość późno jak na ten, kładę się o 12 i ja na przykład, stary, nie mam czasu pograć, nie mam czasu pograć też na gitarze, posłuchać muzyki, doba jest za krótka. Masakra, nie, no po prostu tak ubolewam, wszystko zajmuje robotę, jakieś tam treningi i ogarnianie YouTube'a. Ja już na nic więcej czasu nie mam. Bo musicie panie i panowie wiedzieć, że zarówno Łukasz, jak i ja, oprócz tego, że my tutaj do was gadamy, robimy recenzje i staramy się ogarnąć nasze media społecznościowe, idziemy sobie do pracy. No. I trzeba sobie w tej pracy tam 8-9 godzin poświęcić, umówmy się, 40 godzin tygodniowo, no i to jest sprawa. Dlatego aż tak to nie. Ale tak powiem, teraz polecę troszeczkę wulgarnie, powiem ci szczerze, na przykład dlatego mówicie te wszystkie subskrypcje, te donaty, one są ważne, bo to na przykład sprawia, że powiedzmy na przykład nagrywasz materiał i zamiast siedzieć w domu montować go, wynajmujesz sobie montażystę i on to robi, a ty w tym czasie możesz na przykład wziąć za wiosło i sobie popykać. No ja jakiś wielkim gitarzystą nie jestem, ale mam swojego akustyka i czasami sobie lubię pobrzdękać, ale na przykład w tym momencie można powiedzieć, o proszę bardzo, no to ja nie będę montował, bo wysyłam do Lincolna, akurat Lincoln montuje część moich materiałów, ja sobie pójdę do kina, obejrzę sobie Substancję. Ale ty masz montażystę jakiegoś? Mam montażystę, tak, Lincoln montuje część moich materiałów, nie wszystko, no bo na przykład jeżeli nowości, bo ja robię tak, że w poniedziałek mam nowości, we środę są kultowe horrory i w piątek są nowości, czy nie? Krótko mówiąc, w poniedziałek wychodzi to, czego nie zdążyłem omówić w piątek. No i jak na przykład mam omówić nowość, no to ciężko byłoby, żebym obejrzał w piątek i powiedział do Lincolna, stary, jedziesz, masz 2 godziny i to zrobić. Więc bardziej jak są ważne, jakieś odcinki na przykład typu top 10 czegoś, albo na przykład miałem taki cykl odcinków teorie filmowe, na przykład o tym, że na przykład T-1000, którego grał Arnold Schwarzenegger, to jest Dutch Schaefer z Predatora i tam wszystko to było rozkminione i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam takie odcinki, to Lincoln jak najbardziej montuje, no ale niestety nie wszystko. Na przykład tak jak mówiłem tobie dzisiaj, ponieważ jest 30-lecie serialu Przyjaciele, montowałem materiał i nagrywałem o tym, jak powstawał serial, jak się potoczyły przez te 30 lat losy tych aktorów i tak dalej, i tak dalej. Przyjaciół, tak? Tak, Przyjaciół. No i ten materiał będzie akurat opublikowany po naszym dzisiejszym odcinku i to robiłem sam, no ale dobrze wiesz, że jakbyś mógł poświęcić te powiedzmy 3-4 godziny zamiast montować na coś innego, no to byłoby to rzeczywiście... Znaczy wiesz co, ja to wymyśliłem sobie inaczej, chociaż to jeszcze nie doszło, żeby olać pracę. Bo wiesz, ja lubię montować, nie? Mi to w ogóle to wszystko, co robię tak na samo, YouTube... ja się w ogóle z klubu filmowego wywodzę, gdzie w AKF-ie, wiesz, głównie się zajmowałem montowaniem, oprócz tego, że kręciliśmy swoje filmy. No właśnie, tak powinno, wiesz, wyglądać, chociaż no nie jest, nie? Że wkładasz pracę w to, co lubisz
to już powinieneś zarabiać pieniądze i skupić się tylko na tym, ale że to tak nie działa, to masakra jakaś w ogóle. No to jest naprawdę dziwne. Ja ci powiem w ten sposób, kilka lat temu kręciłem film Predator Czas Celtów. Ja widziałem. No i w porządeczku i bardzo mnie to cieszy. To nie jest kino najpiękniejsze, ale nie o to chodzi. Jest w pożądalu, jak wiesz, Dziękuję. jak ja się dowiedziałem, że to ty, ale miałem mindfucka. I słuchaj, ale motyw jest taki, że pewnego dnia mieliśmy problem ze sprzętem, więc sobota nam się rozciągnęła i kręciliśmy przez 20 godzin. Skończyliśmy o 5 rano, ale o tej 5 rano ja skończyłem i człowieku byłem świeży. Wiesz, i byłem świeży i w porządku i nie czułem się tak jak w pracy. Tak jak mówisz, jeżeli robisz to, co kochasz, to jest całkowicie inaczej, tak byłoby super. Zaraz zmienimy temat, tylko tutaj widzę jeszcze jest jedno pytanie od Wiktora. Jaki jest najgorszy horror giallo, który oglądałeś? Łukasz, chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Zacznij. Dobrze, panie i panowie, no to ja, jak mówiłem wcześniej, będę się opierał tylko i wyłącznie o Dario Argento i tutaj nie będę pewnie oryginalny, ale z 2012 film pod tytułem Dracula 3D, gdzie to Dracula, panie i panowie, oprócz tego, że tam się nie zgadzało, że występował Rutger Hauer jako Van Helsing, występowała po raz wtóry Asia Argento, no to jest Dracula, który jest wampirem, który jest nietoperzami, który jest szczurami, karaluchami, wilkami. No i po prostu ten film tak się źle ogląda, że to jest po prostu szkoda gadać. Tam się nie zgadzało nic od warstwy wizualnej przez fabularną, bo ciągle to jest oparte o twórczość Brama Stokera, a jeżeli było wam dane przeczytać Brama Stokera Drakulę, a ja się będę szczycił, że nie tylko przeczytałem, ale też kiedy pisząc kilka rozdziałów mieszkał w Clonmel, czyli mieście, gdzie ja tutaj sobie od kilku lat żyję, no to rzeczywiście możecie sobie przypomnieć, że Dracula 3D to nie jest super świetny film giallo, ale jak mówię, moja próbka jest bardzo niewielka, bo to tylko i wyłącznie odnosi się do filmów Dario Argento, plus film dopiero, o którym Łukasz przypomniał, ale no to było tak dawno temu, pewnie oglądałem go z 35 lat temu, więc ciężko mi sobie przypomnieć. No ten, o którym mówiłeś, że zginiesz przed północą. No. Wiesz co, ja z filmów Dario Argento nie widziałem jeszcze tego Drakuli 3D. Przyznaję się, zbieram się do niego od kiedy wyszedł, czyli tam z te 10 lat, czy lepiej, bo to 2006 rok, tak? 2012. No, 12 lat, no jakoś nie mam serca się za to zabrać, bo ja wiem jak będzie, nie? A wiesz, widziałem te nowe filmy Dario Argento, czyli Giallo, w ogóle nakręcił film trochę bezczelnie, aż on może, no, niech ma, nakręcił film Giallo, dokładnie o takim tytule, który jest Giallo nie da się już wskrzesić, tak? To jest gatunek, który umarł powiedzmy z początkiem lat 90., aż zdychał od 80., więc nie da się go już wskrzesić, ale był w porządku. No i te czarne okulary, które nakręciły tam ze 2 lata temu, nie wiem, czy już widziałeś? Czarne okulary? Czekaj, aż nawet sprawdzę o czym. Wydaje mi się, że już oglądałem, wiesz? Tak, widziałem też jak najbardziej. Ja już tak wszystko obejrzałem oprócz tego syndromu Stendhala. To też był w porządku ten film, znaczy na pewno nie chcę mi się teraz patrzeć, ale pewnie tam oceniłem na 5/10, czyli nie jest źle, nie? No bo złe filmy się ocenia na 2/10 albo wiesz. Ja mam taką skalę, że też 10-stopniowa, ale 1/5 to nie polecam, 6/10 polecam, więc jak na przykład mi tutaj film 5, to znaczy, że już nie polecam. Ja akurat mam takie podejście do tematu. Okej, to rozumiesz, no, każdy ma inne. No 5 to po prostu średniak, można zobaczyć, nie trzeba. Dokładnie. Słuchaj, i tak skoro właśnie teraz było pytanie o te najgorsze filmy, ja chciałem cię zapytać o te najlepsze, o te najfajniejsze, które sprawiają, że no, twoja miłość do giallo, do koloru żółtego ciągle istnieje, ciągle żyje i ma się dobrze. Ja byś miał, wiesz, mamy tutaj kilka osób na czacie, które mogą nie znać giallo, pewnie większość zna, ale ja byś miał tak powiedzieć 5 tytułów, tak, nie spieszmy się, ale powiedzmy 5 tytułów po kolei, to co byś takiemu widzowi polecił? Wiesz co, zacząłbym może nietypowo od dupy strony. To, co już rozmawialiśmy, Zginiesz o północy, Lamberto Bawy. Tak. Lamberto Bava, czyli no, przede wszystkim, zresztą coś tu mam.
że byłem ostatnio na tym festiwalu, to demony jego i tutaj z autografem, pewnie tego nie widać, ale Widać, musiałem, taki ciemny pisak. tak, musiałem szarpnąć. Nie to, że przygotowałem to do dzisiejszej rozmowy, tylko jeszcze od miesiąca nie wrzuciłem zdjęcia tego, wiesz, na jakieś tam sociale i po prostu dojrzewa, leży. To jest naprawdę, kurczę, udany film, tym bardziej, że 86 rok to jest w ogóle, to już Giallo właściwie nie powstawało, nie? Giallo, przypomnijmy, że powstało w 63 roku przy okazji The Girl Who Knows Too Much Mario Bava, czyli jego ojca, czyli ojciec Lamberto tak naprawdę wymyślił gatunek, czy wymyślił. To były ekranizacje pulpowych książek w żółtych okładkach, stąd tytuł Giallo, nazwa. Potem boom nastąpił w 70 roku, jak Argento nakręcił swojego Ptaka o kryształowym upierzeniu. Czyli lata 60., 70. Giallo miało się ekstra i w 80. latach to już był zmierzch. Już mało się kręciło, jak się kręciło, to tanie szmiry. Niestety. Które ciągle mają sporo uroku, nie, wiesz, tylko że to już jest dla koneserów, a 86 rok to jest już w ogóle, wiesz, rozumiesz. I Lamberto Bava nakręcił to Zginiesz o północy, które jest całkiem stylowym, niezłym filmem. Co prawda ten film to miało być w początku produkcja telewizyjna, jak właśnie sam Lamberto w Q&A przyznał. Bardzo udana. Nakręcił to, napisał scenariusz Lamberto Bava z Dardano Sacchiettim, czyli opór znanym we włoskim kinie grozy scenarzystą. On współpracował z Lucio Fulcim. No, wszystkie najlepsze włoskie horrory to Dardano Sacchietti napisał scenariusze. Claudio Simonetti napisał muzykę do tego, czyli lider zespołu Goblin. Brazylijczyk, bo nie wiem, czy wiesz, że w ogóle Claudio Simonetti jest Brazylijczykiem, a nie Włochem, jak się powszechnie uważa. Tak brzmi nazwisko, włosko. Tak, tak. Jedna tam była dobra scena, gruba, w zasadzie tej sceny to praktycznie nie było, bo nie została pokazana, ale w pewnym momencie morderca bierze mikser, taki, wiesz, co się ciasto, i zbliża się do pochwy ofiary. Nie? I zostało to ucięte, nie? Że wiesz, zostało w domyśle, ale jednak strasznie srogi pomysł. Ale wiesz co, jest kilka takich rzeczy, na przykład u Argento też było tam, wiesz, że ktoś na przykład się zbliża ze szpikulcem do oka i wycięli, ale ty wiesz, i mi się wydaje, że czasami to jest lepiej, wiesz. Tak, lepiej niedopowiedzenie zostawić. Jakiś czas temu widziałem taki film The Witch, tak? No świetny swoją drogą. Bardzo Eggersa, tak? Tak, bardzo mi się podobał. No i tam jest jedna scena, kiedy dziewczynka postanawia poświęcić swojego brata, czy siostrę dzieciaka dla właśnie tytułowej czarownicy, więc bierze go, kładzie go na ziemi. W tym momencie mamy pokazanego, ona bierze kamień, jest tylko ona pokazana, ale i powiedzmy ten kamień opuszcza. Nie ma nic pokazanego jako takiego, bo rzeczywiście nie widzimy, ale my już sobie w głowie potrafimy sobie ułożyć, aha, no to rzeczywiście wiemy, co tutaj się stało. Muszę wyłączyć dzwonek. No i rzeczywiście czasami to niedopowiedzenie naprawdę jest dużo lepsze niż pokazanie. Czasami trzeba oczywiście pokazać, bo normalnie. Ja tylko ci jeszcze przerwę, bo zauważyłem, czy ty masz koszulkę z Powrotu żywych trupów? No właśnie, dopiero tak zauważyłem, że masz po tym irokezie poznałem. No pewnie. W porządku, no to jest petarda, jest dobrze. Top 10 moich ulubionych horrorów. Ale tylko pierwsza część, bo później to już jest rzeczywiście, pozwól, słabiej. że przemieszczę kamerę. Pewnie, przemieść kamerę. Proszę bardzo, ta pani i panowie, która się zmienia w filmie w pewnym momencie. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie co i jak, oczywiście, że tak. Wszystkie horrory, Powrót żywych trupów, wszystkie filmy George'a Romero o trupach też są omówione na kanale. Cykl kultowe horrory, także możecie sobie zobaczyć. A tego rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo. Aż do sceny rave'u i tak dalej. No grubo się później rzeczywiście Ja tam wiesz, wszystkie 3 części lubię.
a że o 4. i 5. już nie wspomnę. No to szkoda. Mnie widzowie w to wpakowali, ale czasami jest dobrze, bo wiesz, czasami wpakują w coś takiego, coś nazywa Dario Argento, jestem za nim wdzięczny, a czasami mi wpakują w coś takiego, coś nazywa 10. część Władcy Lalek i chce mi się ich przeklinać i normalnie rzucać żyletkami, bo tego się nie da oglądać. Że już nie wspomnę o 15. części, no, ale to już rzeczywiście. No dobrze, ale to już mówimy w tym momencie o pierwszym filmie, czyli Lamberto Bava, Zginiesz o północy. Co byś dalej zarzucił widzom naszym? Teraz powrót do korzeni, ten ptak o kryształowym upierzeniu. No to jednak jest sztosiwo, tak? Film, który nakreślił tak naprawdę ramy gatunku, to co potem było kopiowane przez innych reżyserów, bo to był, fabuła mówi o amerykańskim pisarzu, który przyjeżdża do Rzymu i przez przypadek spacerując ulicą widzi kobietę, która się szamocze w galerii sztuki. Szamocze się z mordercą. Tak, czyli Bo ja już wiem. Tak, bo ty już wiesz, tak. Niewiele więcej będę mówił, ale mamy tego osobę z zewnątrz, bo to w giallo często jest osoba skądś tam. To jest przyjezdna osoba w nowym miejscu, która zostaje wplątana mimowolnie w jakąś tam intrygę i to się pojawiało potem w dziesiątkach tytułów. Ponownie muzyka jest fenomenalna, bo tutaj jeszcze Dario Argento nie współpracował z zespołem Goblin, ale z wielkim. z Ennio Morricone. Ten Ennio Morricone, panie i panowie, po prostu coś pięknego. Film, który był opór mizoginistyczny, no bo giną same kobiety, zazwyczaj piękne. To jest też kolejna taka cegiełka. W slasherach to ginęło różnie, tak? A w giallo było na tyle specyficzne, że to przede wszystkim kobiety były mordowane szpikulcami do lodu, brzytwami, nożami. I ładnie był nakręcony ten film, może bez jakiegoś art house'u, ale oświetlenie było spoko, praca kamer, to wszystko się zgadzało. Panie i panowie, tylko wam dodam, bo to jest pytanie od Jokera, jaki ptak o kryształowym upierzeniu, bo oprócz tego, że przy tym filmie oprócz Dario Argento pracował Ennio Morricone, to za zdjęcia odpowiedzialny jest 3-krotny laureat Oscara, czyli Vittorio Storaro, więc po prostu facet legenda, panie i panowie. Jeżeli chcecie wiedzieć, no to Czas apokalipsy, chociażby, no krótko mówiąc, Ostatni cesarz, Dick Tracy, no i tak dalej, po prostu legenda, więc kiedy macie takich ludzi, którzy zaczynają na dzień dobry, no to jest coś pięknego. Pomyślcie sobie, jak to działa rzeczywiście, że macie takich ludzi i jesteście na tej samej stronie i tworzycie naprawdę piękna sprawa. No Argento zarządził 70 rok ale mając takich ludzi u boku, no nie mogło wyjść słabo. No wiesz, no to troszeczkę tak samo jak powiedzmy można by rzec z Polańskim na dzień dobry. Mieliśmy jego, był Komeda, też zacni twórcy, wiadomo. Dziecko Rozmery. Pewnie, że tak. Słuchaj, zanim przejdziemy do kolejnej polecajki, pytanie jest od Wiktora, bo skoro wspomnieliśmy o Eggersie, czy czekacie na Nosferatu Eggersa? No zacznij. Powiem tak, na razie z tego co widziałem, co płynie na Instagramie, czy tam na Twitterze, wygląda to intrygująco. Czy ten film dorówna, bo tak naprawdę do tej pory mieliśmy takie dwa bardzo znaczące oczywiście filmy. Wiadomo, że Klaus Kinski w roli wampira było grane. No i jeszcze wcześniej, bodajże w latach 20. Max Schreck w tejże roli. 22. No, tak, jest z czym się zmierzyć. Jest rzeczywiście z czym się zmierzyć. Tym bardziej, że no, jeżeli popatrzymy, to ostatnie lata wampiry nie mają zbyt udanych, bo jeżeli ktoś mi próbuje wymienić jakiś dobry film o wampirach ostatnimi czasy, no to pewnie jakaś tam ta saga Zmierzch, czy coś takiego, no rzeczywiście nie jest dobrze. Wiadomo, Blade też był wiele lat temu, a to też nie był taki straszak sensu stricto. Więc rzeczywiście, no ja czekam, chciałbym zobaczyć, tym bardziej, że Eggersa uwielbiam, naprawdę uwielbiam tego faceta, bo niektóre jego filmy są genialne, a niektóre są bardzo dobre. Tak bym rzeczywiście polecał. A jak to jest u ciebie? Generalnie tak, jeżeli chodzi o filmy wampiryczne, to
zapraszam do siebie na kanał, bo jakiś czas temu robiłem odcinek o 5 najlepszych filmach wampirycznych. Przypomnę, link w opisie do kanału Łukasza. Tak, to zapraszam. Tak jak mówisz, no, kino wampiryczne ma się słabo ostatnimi czasy, ale Eggers to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jego filmy, no zazwyczaj to jest miazga, tak? Tylko, że ja nie uważam, ja jestem absolutnym fanem Nosferatu z lat 20. Dla mnie to jest kolejny film 10/10, który jest w mojej topce, top 10 horrorów, i z 79 roku remake. Okej, był spoko, ale ja nie czuję, że powinien powstać jeszcze jeden, ale Eggers, jeżeli już musi, to Eggers to jest człowiek, który powinien się tym zająć. Tym bardziej, że tam Willem Dafoe będzie grał, który jest fenomenalnym aktorem z jego tą brzydką mordą. Ale no wiesz, no, zrobił ze swojej brzydloty wizytówkę, nie? No jest super. To jest tak jak Steve Buscemi na przykład. No, dokładnie. Brzydki, ale świetny. Ale niestety widziałem zwiastun, nie zobaczyłem tam nic. Nic, które bym, wiesz, powiedział, ja pierdolę, nie? Muszę to zobaczyć. Pół klatki nie widziałem, która by po prostu mnie, wiesz, więc jestem jak z nowym sokiem z żuka. Pewnie będzie okej. Tyle. No dokładnie. Tutaj właśnie patrzę, sprawdzam obsadę. Bill Skarsgård gra właśnie hrabiego Orloka. Ale wiesz, grał też ostatnio w Kruku. No właśnie, dlatego mówię, że pamiętam go z ciekawej roli w To, a w Kruku to po prostu była żenada, przynajmniej masakra, tak. Jak dla mnie. A jeszcze przypomnę panie i panowie, że Eggers to jest ten gentleman, który reżyserował taki film jak Lighthouse, Latarnia, i wszystkim tym, którzy przez lata, kilka lat zaledwie, ale mówiliście, jakim sposób Pattinson może być Batmanem, on będzie beznadziejny. Ja zawsze wam mówię, idźcie, obejrzyjcie Latarnię, bo tam jest tylko Pattinson i tylko rzeczony wcześniej Willem Dafoe i oni robią miazgę z tego filmu, więc po prostu jest poezja i potem oczywiście ja to podtrzymuję, a to, co wszystko ja mówię, możecie sobie sprawdzić, bo o tym było mówione kilka lat temu. Pattinson, bo ze zmierzchu był po prostu łatkę dostał, a przecież to jest dobry, charakterystyczny aktor. Tak samo jak była ta... Kristen Stewart? Skąd wiedziałeś, że o nią mi chodzi? No a kogo ci mogło chodzić o Sadę Zmierzchu? No to... Tak, no i zobacz, w jakich rolach ona mnie to kupiła. Underwater, jak się ogoliła na łyso i była, wiesz, damską wersją, powiedzmy, Rambo, nie? Film mi się super podobał, w ogóle jest ekstra, ale ostatnio co zrobiła w Love Lies Bleeding, jak już jest tak brzydka, że masakra, i to jest chyba jej najlepsza rola. Ale czasami tak jest właśnie, że taka transformacja, taka totalna metamorfoza jest genialna. Patrzcie, mówimy o substancji tak naokoło, żeby jeszcze nic nie zdradzić, ale Demi Moore, no też tam nie jest piękna, tak? Zdarza się. Meryl Streep też kilka razy zagrała bez makijażu. Patrzcie, co Charlize Theron zrobiła w Monster i tak dalej. Więc rzeczywiście czasami to jest świetna sprawa, ażeby wziąć i pójść całkowicie na całość, tylko że w innym kierunku, bo jak najbardziej czemu nie. Wiesz także... Jurek Piechota się pyta, czy oglądałeś filmy typu Pluję na twój grób, czy Dom po lewej, bodajże taki tytuł, czy filmy powstały 40-35 lat, potrafią jeszcze straszyć. To ja ci powiem tak, oba filmy, które wymieniłeś, są ekstra i o obu filmach rozpisuję się w mojej książce. Także już wiesz, co kupić sobie na gwiazdkę. Ale też, Jurku, nie napisałeś, o który dom po lewej ci chodzi, czy chodzi o ten Wes'a Cravena, czy o ten późniejszy, wiesz, musisz ten późniejszy to masakra, co? Ale wiemy o co chodzi oczywiście, że tak. Panie i panowie, ja przypominam, bo mogę, kto mi zabroni. Naszym gościem dzisiaj jest Łukasz z kanału horrorshow.pl, gadamy sobie o Giallo, więc łapa w górę dla zasięgu, niech to rzeczywiście jest, niech to rzeczywiście może ma i niech to śmiga. Też pytanie widzę jest od Wermuta, czy widzieliście już Obcego? No oczywiście, że tak, Obcego już widziałem, mowa oczywiście pewnie o Romulusie. Jak ci się podobał? Temu. Fajnie, podobał mi się, wiesz co, na dzień dobry mi się podobał i stwierdziłem, że jest kosmiczny, że jest super świetny po tej kaszanie, którą dostaliśmy ostatnimi czasy, ale potem, że tak powiem, przespałem się z tym filmem, bo
ja nie lubię robić recenzji na gorąco, wiesz, że na przykład obejrzę dzisiaj i od Bo razu jesteś nagram recenzję. zajarany, a potem sobie przemyślisz, że no, Właśnie. I potem sobie było zamyśliłem, dobre, wiem, że ale jest dobry. Do uniwersum wnosi kilka rzeczy, bo nawet akurat dosyć fajnie się u mnie kliknął na kanale do tego stopnia, że nawet nagrałem drugi materiał, tak zwany spoiler talk, gdzie omawiam fabułę od A do Z i panie i panowie, mówię wam, gdzie pojawiła się w tym filmie Ripley, bo Ellen Ripley jest w tym filmie. no proszę. Także możecie sobie obejrzeć, to sam reżyser zdradził, Fede Alvarez zdradził, o co chodziło. I stwierdziłem, że potem, że to nie jest kino genialne, na pewno jest dużo lepszy niż to, co nam ostatnio Ridley Scott serwował, bo o ile Prometeusz był ok, no to Covenant, czyli Przymierze, to po prostu było jedno wielkie nieporozumienie. Tego się nie dało rzeczywiście oglądać, aczkolwiek no, podoba mi się. Dużo smaczków, ukłon w stronę fanów i filmów, i oczywiście gier, bo tam do Alien Isolation nawiązuje i tak dalej, i tak dalej. Także tak było u mnie. Ja widziałem Obcego i no, Uważam tak samo jak ty. Mhm. Bo mi tak się zdarzyło, wiesz, kilka razy nagrać recenzję na gorąco i na drugi dzień mówię, kurczę, ależ Skruch dałeś plamę, bo rzeczywiście jest to i tak dalej. Tutaj widzę, że Matik z salonu z horrorów to Reanimatory były świetne hity lat 80. No proszę bardzo, widzę, że facet, który VHS-y też oglądał tak samo jak mi. Przestań, już nie pokazuj, bo ja się głupio czuję normalnie. Ja horrorów mam może... Nie no, kilka rzeczywiście jest. Ale tutaj zastanawiam się, bo ostatnio polowałem na jakiegoś... A nie, dobra, kupiłem, to nieważne. Ja mam taki motyw, że... Dobra, to już się pochwaliłem, to pokażę. Pokaż się, proszę bardzo, dam ci nawet większy ekran. A proszę bardzo, jest Reanimator, znana okładka, więc jest... Wiesz co, ja mam taki motyw, że w Irlandii są sklepy charytatywne popularne. Właśnie to masz łatwiej chyba niż ja. To wiesz, to jest motyw taki, że ja tam wchodzę i ja nie powinienem, wiesz, bo to jest tak, że ja wchodzę, no i widzę jak barsz, wiesz. Są filmy, na przykład można kupić, że 5 filmów za euraka, prawda? I czasami możesz kupić, że wchodzisz i jest przysłowiowa saga Zmierzch, a czasami możesz, na przykład tak kupiłem właśnie ten The Beyond, o którym mówiliśmy wcześniej, tak kupiłem go za 20 centów jeszcze zafoliowany, więc nawet w ogóle go nie otwierałem. A jaka wersja? Oj, nie pamiętam. A czekaj sekundkę, już zobaczę. To mam Z3. Zobaczę, czy mam tutaj, czy gdzieś odłożyłem. Krzyk, Candyman. Już. Lucio Fulci, The Beyond. Taka wersja. A, dobra, ja też ją gdzieś mam. O, teraz widać dobrze. Tak. To jest Shrek Show? Jaki jest label? Już ci mówię. 23rd Century. Okej, to... Taki jest, nie wiem czy widać, czekaj, Tak, widzę, dobra, no, takie jest logo, więc to kupiłem, czy na przykład pamiętam, że też nomen włoski film z Marlonem Brando, Sofią Loren i Robertem De Niro, też zafoliowany, także rzeczywiście czasami można takie rzeczy... Ja teraz powiem ci, że co dzisiaj jest? Dzisiaj to było, czy wczoraj? Nie pamiętam, w każdym razie, wiesz, zabieram się za pisanie tej drugiej części książki. No i wiesz, te filmy, ja to nie jestem fanem, wiesz, kradnięcia z internetu, więc muszę je sprowadzić i właśnie wczoraj siedziałem 82 filmy, wylistowałem sobie gdzie, w jakim sklepie jest który tytuł. 8000. Wow! Ale stać mnie na to. Patrzcie, to jest dopiero prawdziwy pasjonat, panie i panowie. Ja sobie tak troszkę z innej beczki, ale w tym temacie, ile masz tytułów? I chodzi mi o filmy, nie o DVD, bo wiadomo, że to są różne wydania. Ile masz tytułów w swojej kolekcji? Wiesz co, nie mam pojęcia, ja nie liczę tego, to wiesz, nie jest po to, żeby, wiesz, żeby się waflować, ile mam filmów. Nie no, chodzi o to, że czasami na przykład widzowie pytają, ile masz, no i... Na pewno masz więcej ode mnie, Okej, no u mnie jest koło 4000. Znaczy to, co jest za mną, to jest wszystko, nie? To jest 500 sztuk. Wiesz, jak byłem małolatem, to kupowałem na pałę te horrory, nie? A teraz to już kupuję tylko naprawdę to, co trzeba, nie? Nie wiem, pochwalę ci się. Dawaj, piękne wydanie, co masz? Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Czekaj, bo odwrócone jest prawo na lewo. The End of... Civilization. A koniec cywilizacji. Ale to w ogóle jest to chyba tylko nazwane, tak? Bo to są filmy Piotra Szulkina. Proszę Polaka. bardzo. On 3 filmy nakręcił.
Co masz pewnie? Obi-Oba jest pewnie? Tak. Obi-Oba, Gaga, Chwała Chwała bohaterom, no to tak. bohaterów. Mhm. I Wojna Światów, czyli Aha. polskie kino post-apo, science fiction. Stary, w jakim my kraju żyjemy? Znaczy, ty to pewnie w lepszym, że muszę polskie filmy sprowadzać z zagranicy za kilkaset zeta. No, ale to ja tak, nie Pawle. tak to rzeczywiście jest to o tobie, że nie dość, że przystojny, to jeszcze bogaty. A która tak pisze? Joanna. Joanna siedzi 200 metrów od mojego bloku w knajpie. No to pozdrawiamy, Janno, wypij nasze zdrówko, jest w porządku i bardzo dobrze. No to dobra, to wróćmy jeszcze na chwilę do polecajki, bo tam rzeczywiście jest coś pięknego. Co kolejnie byś naszym widzom polecił? Co byś powiedział, obejrzyjcie to, bo rzeczywiście warto. Wiesz co, teraz polecę nieco z autopromocją, bo to jest film kolejny, który został zakazany w Wielkiej Brytanii. Trafił na tą listę Video Nasties. Tu jest spór, czy to jeszcze jest giallo, czy jednak wyłamuje się z tych ram. Krwawy obóz Mario Bawy. O proszę. Bay of Blood, Reazione a Catena po włosku. I to jest ciekawy przypadek, bo to jest proto-slasher. Ja uważam, że slasher wykrystalizował się w 1978 roku razem z Halloween Carpentera. Proszę. Że to był pierwszy film, który skrystalizował to wszystko, co się pojawiało wcześniej w horrorach, gore, zamaskowanego mordercę, wiesz, takie rzeczy, ale podwaliny miał właśnie w 1974 roku właśnie w Krwawym obozie. I ten film jest ciekawy, bo on składa się jakby z 3 odrębnych etapów. W pierwszym zostaje zabita pani starsza na wózku. Pierwsze 20 minut, w ogóle przez pierwsze 8 minut tam nie pojawia się, nie pada ani jedno słowo. To jest ciekawe. Potem zupełnie oderwane przyjeżdża młodzież nad kurort, właśnie powiedzmy, że krwawy obóz, poimprezować Brzmi jak piątek 13. Marcinie, to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, gdyż Sean S. Cunningham opór wzorował się na Krwawym obozie, tylko że Krwawy obóz zamienił na obóz Crystal Lake. No wiesz co, on zresztą mówił bardzo, bardzo często, że tak naprawdę piątek 13 powstał po tym, że Halloween powstało i on stwierdził, byłoby dobrze zrobić kasę na takich filmach, no i skoro wziął tutaj pomysł stąd, tutaj ma Krwawy obóz, ciach, dziękuję bardzo, wrzucamy i proszę bardzo. I tak to musiało powstać. Wiesz, on nawet zakosił bezpośrednio 2 sceny. Nie? Bezpośrednio, to jest kalka, wiesz, 100%. W drugiej części był taki ziomek na wózku inwalidzkim, który dostaje maczetą przez twarz i on z takich schodów zjeżdża. To jest chyba w 3. albo w 4. piątku, mi się wydaje, nie? W 2. W 2, bo tak. pamiętałem tę scenę. To jest dokładnie kalka z Krwawego obozu, a druga scena jak chyba Kevin Bacon, bo grał w pierwszym piątku. W pierwszym piątku. Jak się tam migdali z duperą na łóżku i zostaje dzidą przeszyty jedno po drugie, bo wiadomo, kopulacja. To jest dokładnie kalka z Krwawego obozu. I mam właśnie to zdjęcie, panie i panowie, tą stopklatkę przed oczami. Szybki jesteś. Nie mogę wam pokazać, no bo oczywiście jest zbyt dużo czerwonego barwnika, więc pewnie tutaj by się zaraz algorytmowe rzeczy działy, ale rzeczywiście no to jest jeden do jednego, tak wulgarnie to akurat wziął i zrobił, no. Tak, i tu właśnie zdania są podzielone, czy to jeszcze jest giallo, no bo wiadomo, jest ten nieznany sprawca aż do samego końca, są te brutalne zabójstwa, ale już trochę w innym stylu. To jest prawie, że slasher, albo już wiesz, pal licho, być może to jest już slasher. To kwestia tylko nazewnictwa. Nie ma znaczenia. Tak, to polecam zdecydowanie. To jest bardzo fajny film.
Tutaj właśnie sobie sprawdzam i jest tak jak mówiłeś opisane, że film z 71 roku, często uznawany za pierwszy oficjalny slasher w historii kinematografii, więc by się okazało, że to nie teksańska masakra, tylko właśnie tenże film. Ale tak naprawdę, jak mówił Łukasz, to nie ma znaczenia. Wiecie, kiedyś mówiliśmy Krzyk, że to jest thriller, bo było przyjęte, że jeżeli mamy człowieka, który zabija, psychopatę, wariata po prostu i świra, no to jest thriller. Jeżeli mamy jakieś siły nadprzyrodzone, duchy, wampiry i tak dalej, to jest horror. No ale to się zatarło ostatnimi czasy, dlatego akurat no, nie ma znaczenia. Mi się wydaje, mówimy że to, o szczękach, mówimy horror, czy thriller, czy jak tam się zwał tak zwany. że to w ogóle to, co wspomniałeś, ta definicja horroru, to jest no, ona jest nieprawdziwa. Ona się sprawdza, jeżeli chodzi o horror literacki z XIX wieku. No tylko i wyłącznie, dlatego to akurat pamiętam jeszcze jak na filmoznawcie się uczyłem, to akurat takie rzeczy były, no ale to wiadomo, minęło wiele lat i to się wszystko albo bardzo wiele rzeczy się dewaluuje. Aczkolwiek sobie odznaczyłem, bo ja tak samo jak przy okazji wcześniejszego filmu, ten film kojarzę, ten Krwawy obóz, ale sobie go odhaczyłem, będę go szukał. Także pewnie będę przeglądał jakieś Amazony, Netflixy i tak dalej, czy tam gdzieś rzeczywiście można sobie go spokojnie wziąć i obejrzeć, panie i panowie. Bo to wygląda bardzo ciekawie. Nagroda na Catalonian International Festival, Film Festival dostał nagrodę tenże film, także w porządku. Naprawdę jest super, oglądaj, kawał kina. Pewnie, czemu, że nie. Mam nadzieję, że trafi mi się wersja nieocenzurowana, panie i panowie, bo pełny film 84 minuty, wersja ocenzurowana 76, więc 8 minut wycięli, no a czasami tak jest po prostu, Czyli też wiesz, to na pewno w Wielkiej Brytanii, no bo on był zakazany i po prostu te wszystkie krwawe sceny usunęli. No, to zdarza się już, wiesz. A potem zupełnie zakazali. Widzisz, powiedz mi tak z ciekawości, czy Pies Andaluzyjski, chociaż to może nie jest horror, ale będzie w twojej książce Salvadora Dali? Wiesz co? Tam chodzi o tą jedną konkretną scenę. Tak, wiem do czego pijesz, tam są ze 3 sceny, bo oprócz przecinania brzytwą oka niewieściego, tam było też, że rowerzystę potrąca samochód, i temu rowerzyście się rana robi na ręku, i jest otwarta i tam mrówki chodzą. Wiesz co? Grubo. Wspominam, no pewnie, chyba jest film Krwawe Święto Herschela Gordona Lewisa z 73 roku. To jest pierwszy film gore i pierwszy zakazany film właśnie w Wielkiej Brytanii. O tym oczywiście wspominam w swojej książce. I tam Pies Andaluzyjski się pojawia, że sceny gore były wcześniej. Właśnie to lata 20 były u Buñuela, ale chociażby też w 1959 roku Jigoku, horror japoński. Jigoku oznacza piekło. I w piekle właśnie są bardzo precyzyjnie pokazane, rozczłonkowane ciała wciąż żyjące, nad którymi wiesz, pastwią się demony, też super film, ale Krwawe Święto Herschela Gordona Lewisa było pierwszym, który eksploatowało po to, żeby eksploatować. Cześć, czyli cel sam w sobie pokazywania, oczywiście to było cieciowskie mocno, nie, wiesz. Są takie niektóre filmy niestety. Efekty specjalne żadne, te jakieś tam, wiesz, wyrywanie języka, obcinanie ręki, czy rozłupywanie głowy, ale był pierwszym i w Wielkiej Brytanii jednak cenzura powiedziała, nie, to nie przyjdzie. No niestety są rzeczywiście takie filmy, ale kilku fajnych, ciekawych prekursorów było rzeczywiście, ale no wiadomo jak to prekursor, a zwłaszcza w takim gatunku. W ogóle co mnie zastanawia, że no straszaki, że takie powiedzmy ogólnikowo ujmę, no mimo, że tak naprawdę one są brutalne, niejednokrotnie bardzo krwawe, pokazują mnóstwo rzeczy, to ciągle jest kino głównego nurtu, a powiedzmy filmy dla dorosłych, to jest pod znaku gdzie nie zabijamy człowieka, tylko raczej to drugie, no raczej to cały czas jest, wiesz, jest zakazane, czyli pokazywanie jak się człowieka uśmierca w porządku, nie ma problemu, pokazywanie jak się tworzy życie, nie, to jest cały czas B. Tworzy życie. No tak, ale żeś to poetycko nazwał.
ogólnikowo staram się po prostu tego algorytmu bardziej Dobrze. nie wkurzać, nie denerwować, bo akurat zawsze pamiętam, jakie są odcinki, mimo że akurat to są jedne z najchętniej oglądanych odcinków właśnie, kiedy czy to powiedzmy Rafał jest z Galerii Horroru, czy jak omawiamy jakieś inne no, straszaki, horrory, no to rzeczywiście jest bardzo zawsze wesoło i bardzo zawsze, tak tylko sobie sprawdzam, no Rafał jest w pierwszych 4 odcinkach są 2, czyli 10 najgorszych horrorów i 10 najlepszych horrorów, to oczywiście są najczęściej oglądane materiały, także dziękuję wam bardzo za to i mam nadzieję, że tym razem nie będzie, panie i panowie, inaczej, bo rzeczywiście gość jest zacny. Co ty, o Giallo to nikogo to nie interesuje. Nikogo to nie interesuje, no ale wiesz, tak naprawdę jeżeli mówimy nikogo to nie interesuje, ale w tym momencie na samym, gdzie to jest, proszę bardzo, gdzie to jest ten YouTube? Tutaj jest. Na samym tylko YouTubie było z nami ponad 100 osób, a jestem na 5 platformach i tutaj widzę, że cały czas komentarze są z innych, więc, a tak naprawdę materiały na żywo, one się dopiero później Tak, oglądają, ja wiesz, wiem. jak w tym momencie on w przyszłym tygodniu na przykład wyląduje na Spotify'u, to dużo też osób słucha. Ja też na przykład uwielbiam podcasty sobie Jasne. słuchać na słuchawkach, a jeżeli na przykład jeszcze koszę trawę czy coś i nie potrzebuję co 5 minut, czy tam co 10 minut zmieniać filmiku, to jest rewelacja. No tak, bo to w zasadzie nasze są gadające głowy, tego nie trzeba oglądać, wystarczy słuchać. Jak to takich pięknych twarzy nie oglądać? No co ty, patrzcie normalnie. Jakoś tak jest, jak najbardziej. Przynajmniej się trafił facet, który ma podobne poczucie humoru jak ja, także nie jest najgorzej. Słuchaj, a co byś nam jeszcze jeden, ja byś tak mógł powiedzieć, jedną taką, jeden jeszcze film polecić, co byś wybrał? Bo już mamy rzeczywiście kilka dobrych, które ja też będę sobie musiał odświeżyć, bo ja tutaj nie widać na szczęście, mam taką półkę, na której są nomen omen pułkowniki, tylko nie przez otwarte, tylko zamknięte, od półki. Są to filmy, których albo jeszcze nie widziałem, albo widziałem tak dawno, że już nie pamiętam. I właśnie te kilka, które ty poleciłeś, to będą takie, które trzeba odświeżyć. Jak mnie zaprosiłeś do tego kanału, to trochę się tak przeraziłem, bo ja w Giallo to siedziałem 15 lat temu, więc te, wiesz, wszystkie filmy, co ja widziałem, jakieś, a naprawdę oglądałem już nisze niż. Na przykład jest takie Giallo, nazywa się Giallo a Wenecja, czyli pewnie, nie wiem, żółty w Wenecji, zgaduję. Które było totalnie oldschoolowym, ono wyszło tylko na VHS, mizoginistyczne, obskurne, nikt tego nie widział, nie? To oglądałem takie filmy, a w ostatnich czasach, właśnie dawno nie widziałem Giallo i musiałem obejrzeć, właśnie pisząc książkę moją, dlatego znów do tego nawiążę, Dario Argento, na pewno widziałeś, zresztą to już gadaliśmy o tym dzisiaj. Tenebrae, ciemności. Tak. To jest późne Giallo, bo to jest 83 rok, czyli już u zmierzchu tego gatunku. Kolejne perfekcyjne doznanie audiowizualne. Ono zostało oczywiście zakazane w Wielkiej Brytanii, a to dziwne. No, fabuła klasyczna, to nie jest istotne, ale tam ponownie Dario Argento zaprosił do muzyki, do Claudio Simonettiego. I to już nie był zespół Goblin, bo w tamtych czasach się Goblin poprztykał między sobą, więc to był Claudio Simonetti przyjaciele. Zrobił fenomenalną ścieżkę dźwiękową, gdzie w głównym motywie muzycznym, takim elektroniczno-popowym, zniekształcone słowo paura pada, na pewno to kojarzysz. Tak. Paura, czyli po włosku strach. Brutalność jest tam podniesiona już do potęgi. Tam jest grubo. Jedna taka scena, która no, do tej pory to rozwala czaszkę. Pod koniec filmu jednej bohaterce siekierą gość obcina ramię i na białej ścianie ona tak specjalnie podchodzi i juchą tą całą ścianę po prostu zdobi czerwienią. Fenomenalne. Panie i panowie, chyba was nie zaskoczę, kiedy powiem, i to nie jest żart, ale o tym też mówię w swojej recenzji tego filmu, że jest to na całym świecie najbardziej ulubiona scena Quentina Tarantino. Powiedział, że to jest scena świetna. Tak. Ona jest genialna, ona jest tak obrazowa, ona jest tak cudowna w tej swojej paskudzie, że to jest nieporozumienie, ale rzeczywiście jest dobre. Tak jak mówiłeś, fabuła sobie, ale po prostu to co widzimy, jest istotne. I słuchaj, i tam jeszcze dwie ciekawostki. Znowu
kupujcie moją książkę, tam jest napisane dużo ładnych rzeczy o tym filmie, ale na przykład tam grała druga żona Berlusconiego, czyli to był premier Włoch chyba, nie? Tak. No i jak już się z nią hajtnął, to przecież jego żona nie może, wiesz, i zakaz, nie dystrybuujemy tego filmu, wycinamy wszystko, co się da. Druga sprawa, Watykan się sprzeciwił, no to wiesz, Włochy, nie? Że nie może być plakatów na mieście tego filmu, a plakat jest bardzo niewinny, jest ładny i niewinny. Kobieta leżąca jakoś w takiej pozycji i stróżka krwi po jej szyi śmiga. To wiesz, co zrobili? Dali wstążkę. Wiesz, skąd wiem? Ponieważ zrobiłem sobie miniaturkę na YouTube'a i dałem ten właśnie oryginalny plakat i dostałem od razu, bodajże po 5 minutach, informację, że miniaturka została usunięta, ponieważ nie spełnia wymogów. Więc musiałem zmienić i jeżeli popatrzycie właśnie na moją recenzję, to jest dokładnie taka jest miniaturka, gdzie jest tutaj zamiast tej wstróżki jest no właśnie czerwona ładna wstążeczka. Także zgadza się. A o tej panie i panowie, o której mówił dopiero co Łukasz, to ona się nazywa Weronika Lario, panie i panowie. Była druga żona no, Berlusconiego, hegemona powiedzmy włoskiego. Popatrz, tutaj są pytania. Jurek, filmy przyrodnicze to nadal tabu, a już wyrwanie oczu i przebijanie głowy wiertarką jest spoko. No jakoś tak to wiesz, tak to się jakoś dziwnie przyjęło, że nie ma problemu, żeby to puścić, wiesz, nawet z certyfikatem tam powiedzmy 18 w kinie. Ja się zastanawiam teraz, bo właśnie piszę teraz tą drugą część i trafił tam jeden film właśnie przyrodniczy, powiedzmy. I ja się zastanawiam, ja muszę to, wiesz, no, pewnie książki kupić i dowiedzieć się, jak wyglądała cenzura filmów ślizganych, bo że horrory są cenzurowane, to wiadomo. Ślizgane. No wiesz, obchodzę algorytm. Dobrze, ale ładnie, no ładnie. Tutaj widzę, jest przyrodnicze, to filmy ślizgane, może być, pewnie, że tak. Wiesz, bo wiadomo, że takie filmy to i tak są od 18 lat, więc tutaj nie ma co przyznawać certyfikatu, no bo one są z założenia już mają certyfikat X. I trafił jeden film właśnie taki na tą listę. Videonasty jest do sekcji 3. No i będę musiał zrobić research, czemu, wiesz, tak się stało, nie, że jeden akurat, a nie 100 000 innych. Dobrze. Cześć, Katarzyna Zamińska, witam Cię bardzo na Instagramie. Marcinie, twój zaraźliwy śmiech. No oczywiście, jak tutaj jest taki temat, to jak najbardziej, ale chciałem pociągnąć nomen omen ten temat i powiem Ci tak, Łukaszu, zostawię Cię na 2-3 minutki samego z widzami, ponieważ ja muszę położyć mojego syna spać, wiadomo, jutro szkoła, ale jest pytanie od Jurka, które wydaje mi się idealnie pasuje do Ciebie, bo jest o Twoją książkę. Czy pisanie książki jest łatwym tematem, czy sprawia kłopoty, trudności, czy temat sam się pisze? Ja Cię zostawiam, a jak to mawiali w filmie Quentina Tarantino, wracam za 2 kiwnięcia ogonem. Jurek, i tak i nie, to znaczy to jest robota no, ciężka. Wiesz, ja mam normalną, zwykłą pracę, zwykłą, w zasadzie to mogę iść na piwo kiedy chcę, że to jest wtorek, wiesz, 9 rano, to mogę to zrobić i czasami robię, ale wiesz, siadam i te 4 godziny piszę o jednym filmie. Więc to jest przyjemna robota, wiesz. Bo jak wygląda pisanie recenzji filmu? Oglądasz film, to jasne, i wtedy już robię jakieś notatki. Potem oglądasz dodatki do filmu. Filmy, o których piszę, to zazwyczaj mam je w swojej kolekcji i wiesz, i trzeba te dodatki obejrzeć, żeby dowiedzieć się po prostu rzeczy, których nie ma w internecie, ich nie ma nigdzie indziej. I wiesz, robisz z tego notatki i zazwyczaj recenzję piszę dzień później. I to jest oprócz recenzji, oprócz pisania o filmie, to wertowanie internetu, wszystkich, wiesz, jakichś ciekawostek, jakichś takich rzeczy. Ja mam sporą też, dobra, pokażę.
O tutaj, o tutaj. O, tutaj są książeczki, które dotyczą po prostu, wiesz, filmów, nie? Są filmoznawcze i wertowanie tych książek, czy nie ma gdzieś tam jakichś, wiesz, wzmianek o tym filmie, co schodzi się ładnych kilka godzin i to jest, no jest robota, to jest praca, no ale ja, wiesz, to lubię. To jest fajne przy właśnie niszowych, oldschoolowych horrorach, właśnie te, które trafiły na listę Videonasis, o których piszę w książce, że wydaje się, że film jest, może nawet nie wydaje się, jest po prostu, wiesz, słabym, prostym filmem, o którym teoretycznie nie da się napisać więcej niż stronę, ale jak zaczynasz dłubać, to okazuje się, że sam proces powstawania tego filmu jest na tyle fascynujący, że nagle się, wiesz, pojawia, wiesz, 5 stron, wiesz, czaisz, o co chodzi, ekstra, uwielbiam. Tak jak już wam jako pierwszym zdradziłem, że zacząłem pisać drugą część książki, no to jeszcze potrwa, bo dopiero mam 5 recenzji z 82, ale jeżeli się okaże, że ta moja pierwsza książka się dobrze sprzedaje, że jest jakiś pozytywny odzew, że ludzie chcą o tym czytać, no to wtedy przyspieszę robotę i może, wiesz, w rok skończę. Tara. I jestem właśnie. Już Marcin wrócił. Słyszałem, tak, akurat Wiktor poszedł się do góry położyć. No i super. Słuchaj, no mówiliśmy, że Giallo się już skończyło, już się nie tworzy filmów. Czy myślisz, że jest szansa, żeby coś z tym wrócić? Wiesz, czasami się tak zdarza, że ogólnie westerny nie żyją, musicale nie żyją, ale czasami się pojawia jakaś perełka raz na dekadę, powiedzmy. Czy myślisz, że coś takiego się może jeszcze zdarzyć, że będzie jakiś twórca i stwierdzi, ja zrobię Giallo i dostaniemy jakiś jeden film i będzie na to boom? Nie da rady. Nie da rady? Wiesz co, Dario Argento chyba teraz przecież próbował, no i nic z tego nie wyszło, pomijając, że te filmy były okej, średnie, wiesz, Czarne okulary, on to chyba 2 lata temu wypuścił, no i to tam ktoś, jakaś znana aktorka, chyba nawet raczej znana z Giallo, już nie pamiętam teraz w tym momencie, kto to był, może ty pamiętasz? Już sprawdzę, mi się wydaje, czy czasem to nie była ta Asia Argento po raz wtóry powróciła do niego. No, córeczka, no to wiadomo. I tyle tak naprawdę, ona według mnie poza filmami taty nie zaistniała nigdzie rzeczywiście. Jakoś to nie wyglądało dobrze. Nie pykło. Znaczy, ja to nie mówię, że ona jest jakąś złą aktorką, nie? No po prostu nie pykło. Nie pykło, nie specjalne. Czyli panie i panowie, Giallo is no more, można by tak rzec. Rzeczywiście to, co było, to, co dostaliśmy, to jeżeli lubicie, chcecie, no to trzeba obejrzeć rzeczywiście filmy z lat 60., 70. i 80., bo pierwszej połowy lat 80., bo później to już jest powiedzmy sobie nie najlepiej, żeby nie powiedzieć beznadziejnie. No akurat tak to jakoś wygląda, że Giallo było, skończyło się ale polecam, bo naprawdę ja jak odkryłem Dario Argento, no to mi się to spodobało, bo filmy miały swój klimat na początku, później te jego filmy to już rzeczywiście jest tandeta i to nie jest rzeczywiście świetna sprawa. Ten syndrom Stendhala, to on ciągle daje radę, chociaż to jest pierwszy film, w którym niestety Argento użył CGI. A to jego CGI to niespecjalnie wyglądało. Tylko, że w ogóle użył akurat w takich momentach, że w ogóle to nie przeszkadza, bo w ogóle te sceny można by usunąć bez szkody dla filmu, więc jeszcze nie jest tak źle. Ja, panie i panowie, tylko jeszcze właśnie tutaj, skoro mówimy o Giallo i Łukasz właśnie mówił o filmie pod tytułem Giallo w reżyserii Argento, którym występuje m.in. Emmanuel Senier, a także Adrien Brody. W ogóle tam jest taka sytuacja, że w pewnym momencie są dźwięki, pojawiają się i ja nagle jest taki dźwięk, odgłos syreny. Ja mówię, ale ja to kojarzę. I mówię, skąd ja to kojarzę? I się okazało, wiecie skąd jest ten dźwięk syreny? Kiedyś była taka gra, jakieś 20 lat temu wyszła gra, nazywa się SimCity 2000. I jak się stawiało, tam się budowało domy, w ogóle miasto swoje, jak się stawiało budynek policji, to był taki dźwięk i to jest ten sam dźwięk. Ja mówię, człowieku, jak bardzo musiałeś oszczędzać na efektach dźwiękowych, że tak żeby ze stoka, nie, wziąć.
to jest po prostu masakra, to jest masakra, no, a film miał budżet $14 milionów, ale tam było grubo, bo rzeczywiście o tym powiem, że procesował się z nimi Adrien Brody, bo nie chcieli mu wypłacić, nawet wstrzymana była To nie dystrybucja. wiedziałem o tym. Była wstrzymana dystrybucja, sąd zarządził, że dopóki mu nie wypłacą pieniędzy, nie mogą tego filmu puścić dalej, no ale to już rzeczywiście tak to jest, panie i panowie. Słuchajcie, naszym widzem, naszym gościem dzisiaj był Łukasz. Łukaszu, jakieś takie zdanie, podsumowanie dla naszych widzów, co byś im jeszcze rzekł? Idę na piwo do knajpy. Proszę bardzo, on idzie na piwo do knajpy, ja idę dokończyć herbatkę i położyć Wiktora do spania. Panie i panowie, naszym gościem był Łukasz z kanału Horror Show.pl, dajcie mu tam Dzięki. serduszka na czacie. My oczywiście, że tak, na żywo widzimy się jak zawsze, jak co tydzień w niedzielę.